Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 22 czerwca 2023 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie 92 odcinek ENTA Live w rozmowie związanej z medycyną przedszpitalną. O tym wszystkim, co dotyczy medycyny stanów nagłych, z ratownictwem medycznym, z medycyną ratunkową, co tak zgrabnie jest upięte w tę definicję właśnie medycyny przedszpitalnej. I dzisiaj w kontekście pewnych ciekawych rzeczy, które popełniane są przez nasze koleżanki i kolegów ze środowiska ratowniczego. Zanim jednak oczywiście samego gościa tutaj zaprosimy, przywitamy i zaczniemy rozmowę, to drodzy Państwo, jak zwykle pozwólcie, że przywitam Was wszystkich bardzo ciepło, bardzo serdecznie. Dzisiaj na zewnątrz temperatura blisko 30 stopni, więc przynajmniej tak samo gorąco. Witam Was, drodzy Państwo, w Nordistrygget i mam nadzieję, że najbliższy czas, najbliższe kilkadziesiąt minut, jakie spędzimy razem, będą dla Państwa wielką radością i przyjemnością. Dla nas już taką radością jest. Za chwilkę zajrzymy w komentarzach, kto już się do nas zgłosił, zameldował, napisał, skąd nas dzisiaj słucha, skąd nas dzisiaj ogląda, z jakiego miejsca, czy to może z dyżuru, czy to może już pędząc gdzieś rakietką, a może po prostu, przepraszam, odpoczywając po ciężkim dyżurze, albo nawet takim całkiem lekkim, bo jak wiemy, czasami się takie zdarzają. Drodzy Państwo, dzisiejsze wydarzenie nie mogłoby się odbyć w współpracy z fantastycznymi osobami, które od wielu odcinków są z nami, które wspierają nas swoją działalnością również w mediach społecznościowych. Dzisiaj ostatni odcinek ENTA Live przed przerwą wakacyjną, przed ogórkowym sezonem i dajemy Państwu odpocząć od nas tutaj zespołu ENTA Live i tych wszystkich osób, które dookoła są i z pewnością będziecie Państwo nadal czytać o świetnych informacjach związanych ze środowiskiem ratowniczym właśnie na tych portalach, ale pamiętajcie, że każdy z nas musi znaleźć ten balans między pracą a życiem, bo jest to ogromnie ważne. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję Krzysztofowi Kotlińskiemu z Paramedic Polan, Tomkowi Janusowi z Prehospital Blog, Paweł Bednarenko, ratownik na Wyspach, Jakub Nele z Ratownictwo Medyczne, łączy nas wspólna pasja, Marek Maślanka, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Marcin Wojcieszak z Lukas Felczer, Wiktor Bros, czyli Przemek z ekipą z ratunkowej w Roztoce i jest z nami dzisiaj wspierającym swoimi mediami społecznościowymi Janek Świtała, który, jak Państwo wiecie, jest jedną z najbardziej rozpoznawanych twarzy właśnie medycyny przedszpitalnej i medycyny stanów nagłych w Polsce, pomimo że jego kariera jako medyka nie jest jakoś obszernie długa, jakoś wieloletnia, bo jest to chłopak bardzo jeszcze młody, ale z racji pewnych swoich takich naturalnych umiejętności przekazywania informacji, przekazywania kontentu, mówienia o wielu kwestiach, już mocno wgryzł się w ten ratowniczy świat. Ale powodem, dla którego spotkaliśmy się dzisiaj tutaj w ENTA Live, a jest to już po raz trzeci, bo Janek był z nami, kiedy mówił o swoim kanale na YouTubie i na Instagramie, potem był gościem wydania specjalnego, gdzie poświęciliśmy temat rozmowy poświęcony działalności Prehospital Blog, ale dzisiaj, drodzy Państwo, Janek Świtała w swoim wystąpieniu, w rozmowie w ENTA Live będzie mówił o książce, która jest już dostępna oczywiście od dłuższego czasu w Polsce. Jest to książka pod tytułem Polski SOR i dzisiaj właśnie Polski SOR w ENTA Live ma miejsce. Janek, czy widzimy się, czy się słyszymy? Mam nadzieję, że już jesteś z nami. Widzę, jesteś, Janku? Jeszcze nie widzimy, więc odniosę się raz jeszcze do wszystkich widzów, słuchaczy. Pozdrawiamy wszystkich bardzo ciepło, bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, napiszcie do nas, skąd dzisiaj nas oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie. Jeszcze raz wszystkim uprzejmie dziękuję. No jest Janek, wyświetlił się, tak więc drodzy Państwo, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, bracia i siostry w tej naszej medycynie przedszpitalnej, Janek Świtała jest już dzisiaj z nami. Dobry wieczór, siemaneczko. Dobry wieczór, siemaneczko, witam wszystkich serdecznie, bardzo miło mi dzisiaj z Wami spędzić ten piękny, ciepły, czwartkowy, przeddyżurowy w moim wypadku wieczór. Gdzie ty zniknąłeś? Przecież byłeś przed chwilą, no przecież miałeś tylko tam coś... Jestem, halo.
Jestem. Cieszę się, że stajesz się takim stałym bywalcem w NT Live. Ja nie wiem, to brzmi groźnie, ale już jesteś po raz trzeci. Może tak cofając się troszeczkę pamięcią, jak wspominasz ten twój pierwszy raz i drugi w NT Live? Jakieś wspomnienia, traumy? Wiesz co, pierwszy był generalnie jakby o czym wspominałeś wcześniej, czyli jakby o tej internetowej twórczości, którą staram się w internecie cały czas tworzyć. Natomiast takim chyba dla mnie najbardziej znamiennym był ten drugi, kiedy nazywając rzeczy po imieniu, wyciągnęliśmy szable, wsiedliśmy na konie i ruszyliśmy na internetową odsiecz jednego z nas, czyli Tomka Janusa, bo nikt nie będzie nam szkalował Tomeczka w internetach, którego serdecznie pozdrawiam. Natomiast jakby każde takie spotkanie, każda możliwość dotarcia do ludzi, którzy niekoniecznie na co dzień gdzieś tam mnie obserwują, jest o tyle fajna, że nawet jeżeli w toku dyskusji wyjdzie, że my się nie ze wszystkim zgadzamy, bo nie musimy, nawet nie powinniśmy, to każdy z nas z takich spotkań wychodzi, wzbogacony o coś, a przynajmniej w najgorszym wypadku o jakieś tam przemyślenia, nie? Więc jakby cieszę się, że mogę dzisiaj z wami wszystkimi tutaj być i z tobą. Wspaniale, dzięki Janek. Słuchaj, stali widzowie i słuchacze wiedzą, skąd dzisiaj do nas nadajesz, bo wystarczy, że poznać można po kurtynach. Kurz ten sam, nieprane zasłony od 35 lat, ale wszystkim tym, którzy są dzisiaj z nami po raz pierwszy, powiedz, gdzie nas dzisiaj ugościłeś, gdzie nas dzisiaj przywitałeś? W twoim domu na warszawskich Bielanach, w sensie w mieszkaniu, jakby ta zasłona zasłania podwórko, ponieważ jest dużo światła cały czas. Gdybym siedział plecami do światła, nie byłoby mnie widać. Natomiast specjalnie kupiliśmy taką przyciemnianą zasłonę i nie 30 lat temu, tylko rok temu, właśnie po to, żeby można było w spokoju łączyć się o każdej porze dnia i nocy, czy to w trakcie takich rozmów, czy nagrywając jakieś treści popularnaukowe, czy tak jak dzisiaj w Polsacie rano. Może od telewizji to lepiej tam z daleka, bo to różnie, niby ta telewizja wolna, ale też tam troszeczkę, ale pozwolisz, że utrzymamy formułę taką, że NT Live w takie niebezpieczne przestrzeń wchodzić nie będzie, bo tam troszeczkę za dużo pewnych kwestii jest, o których niekoniecznie chcielibyśmy rozmawiać. Drogi Janku, ja na początku zwróciłem się do naszych wszystkich partnerów, wymieniłem całą listę wspaniałych ludzi, bodajże Krzysztof Kotliński już się też z nami przywitał. Bardzo się cieszę, że są z nami. Ale może ty dwa słowa do swoich fanów, fanek, wszystkich tych osób, które są z tobą w twoich mediach społecznościowych, no bo sorry, bez tej ekipy, bez tych odbiorców, no nie mógłbyś dotrzeć do takiej dużej grupy. Pozwolę sobie powtórzyć to, co napisałem ostatnio, bo raz na jakiś czas zbiera mi się i potrzebuję powiedzieć coś miłego całemu światu i bardzo cieszę się, że ci wszyscy ludzie z nami są, bo jeżeli jeżdżą na rowerze w kasku, jeżeli piją wodę, myją truskawki, uczą się pierwszej pomocy, to są taką małą częścią dużej zmiany, nie? Bo ja to dla przykładu widzę, chociażby przez pryzmat kasku, więc bardzo cieszę się, że jesteście, bardzo cieszę się, że łapiecie w mojej ocenie takie sensowne nawyki i jesteście super wszyscy. Także witam was bardzo serdecznie, mamy przed sobą wspaniałe 1,5 godziny. Tylko? Słuchaj, idziemy na rekord. Profesor Nadolny, Klaudiusz, zaprzyjaźnione mocno z NT Live, 3,52 i odbiorców było ponad 180 osób, tak więc smaruj tyłek, dzisiaj posiedzimy długo i porozmawiamy. Chciałbym, ale mam jutro dyżur. Tak? Słuchaj, drogi Janku, porozmawiamy sobie oczywiście o książce i drodzy Państwo, tę książkę właśnie Janek do mnie przysłał, nieotwierana. Zobaczymy. A wiesz, z czego jest to opakowanie? No nie wiem, jakaś teczuszka, komuś rąbnąłeś, jakimś dzieciakom z kolego. To jest oryginalna koperta, nie wyrzucaj jej, bo dostałem ostatnio książkę od Janiny Bąk i była właśnie zapakowana w tą... O kurczę. Tak, jakby książkę czytam, także tam były też takie goferki małe, ale tego ci nie wysyłałem. Nie? A jest tutaj coś dla nas? Książka. Jest książka. Zanim oczywiście, drodzy Państwo, dokonałem otwarcia, wczoraj dotarła do paczkomatu, rewelacja, fajny system, zanim jednak otworzę i przejdziemy do tego naszego zasadniczego tematu, to oczywiście zawsze jakieś pytanie się musi pojawić, no takie luźne, otwarte i w ogóle. Janek, czy masz już prawo jazdy? Czy już zrobiłeś prawko? Kończę.
Kończę, ale jeżeli chodzi o temat 4 kółek, to kupiłem w lutym drugi rower. O, okej. Dobra, dzięki bardzo, bo wiesz, prawo jazdy się czasami przydaje. Ja wiem, że ty się najlepiej czujesz, twoim takim naturalnym środowiskiem jest przedział medyczny i SOR, ale pamiętaj, że czasami też trzeba wchodzić w kompetencje inne, nie? Tak. Dobra, no to otwieramy. Słuchajcie, drodzy Państwo, Janek, temat dzisiejszego naszego spotkania to polski SOR. Uwaga, będzie bolało. Janek Świtała z dużą ilością dobrych ocen w internetach, opinii, komentarzy, ale pojawiają się też te kontrowersyjne, pojawiają się też te trudne, zanim będziemy, żeby tak cały czas nie smarować, że wszystko, co robisz, jest takie fajne, bo wiesz, jesteś w NT Live, tak? Tutaj nie ma ściemy, o tym będziemy rozmawiać, ale zobaczymy, czy coś napisałeś. Dla Jacka i wszystkich widzów oraz słuchaczy Nordic Janek Świtała. Dzięki, stary. Bardzo dziękuję za tę dedykację. Cała przyjemność po mojej stronie. Trzymaj tą książkę, bo jest wyjątkowa z tego względu, że jest z pierwszego wydania, w którym są co najmniej 2 błędy merytoryczne, do których się głośno przyznawałem i przepraszałem. No to dobrze, to wymień obydwa od razu, żeby było wiadomo. Pierwszy to pomyliłem. Nie pomyliłem, natomiast w toku edycji doszło do błędu w druku i pojawił się tam temat kwasicy hipoglikemicznej. Wiemy, że powinna być hiperglikemiczna, a drugiego nie pamiętam. Drugi to była jakaś taka językowa... Ja bardziej żółty jestem w rzeczywistości. Natomiast to była jakaś literowa na zasadzie, wiesz, terapia daremna, opieka daremna i tak dalej. Nie? Natomiast do obu się przyznaję, jakby to jest moja książka, więc biorę to na klatę i wyjaśniałem. Wyjaśniałem wielokrotnie, że nie ma czegoś takiego jak kwasica hipoglikemiczna. Jasne, dokładnie. No to ja powiem szczerze, że ja bazowałem w pierwszym rzucie na twoim drafcie, na czymś, co mi podarowałeś. Pamiętam, kiedy siedzieliśmy w pierwszym rzędzie w Krakowie na ogólnopolskim sympozjum. Tremę miałem ogromną, siedziałeś obok mnie, miałeś swoje wystąpienie, ja byłem zaraz po tobie i powiem szczerze, kiedy wysłałeś mi ten plik, powiedziałeś przeczytaj, on jest niedostępny dla wszystkich, no bo ta wersja się troszeczkę różni od tego, co się tutaj pojawiło. Za chwilkę oczywiście też do tego wrócimy, ale chciałem tobie po prostu podziękować nie tylko za ten czas w Krakowie, za to, o czym żeś wtedy tam do nas mówił, bo poruszałeś tematy związane z pracą medyków na granicy, ale dziękuję ci też za taką otwartość i takie zaufanie do mnie, do osoby i też do NT Live, że to do mnie wysłałeś, ja mogłem się z tym zapoznać i trochę nad tym też tekstem pracowałem, przygotowując się do dzisiejszego spotkania. Tak więc bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko. Ekstra, świetnie. Dobrze, to powiedz mi tak, Janku, jak to się stało? Gdzieś tam czy coś się wydarzyło takiego, albo czy to był jakiś rząd takich jakichś czynników, faktorów, bym użył takiego też innego słowa, które doprowadziły do tego, że napiszę sobie książkę, a ja jestem takim teraz rozpoznawalny w internetach, jestem teraz taki sławny, no to zrobię sobie książkę, czy raczej to tak gdzieś tam w tobie drzemało? Od pomysłu do realizacji, co się takiego wydarzyło, albo co się musiało wydarzyć? Ja dłużej piszę niż mam cokolwiek wspólnego z medycyną ratunkową, czy medycyną w ogóle. Różne formy pisałem, od bonmotów przez krótkie opowiadania. Niektóre rzeczy były publikowane i są gdzieś tam do znalezienia w internecie, niektóre w związku z tym, że serwery zostały zniszczone, są do znalezienia już naprawdę w najczarniejszych archiwach internetu. Natomiast pisałem w ogólniaku, potem na studiach cały czas dla siebie do szuflady i tak dalej. Jeżeli chodzi o treści, które są zawarte w książce, to ja też pisałem w toku studiów i sam ten początek książki, to zdanie tam, gdzie lecą gołębie i tak dalej, to jest coś, co ja napisałem, żeby cię nie okłamać, żeby was nie okłamać, z 2 tygodnie po tamtej sytuacji, czyli w 17, 18 roku, także kawał czasu temu. W tej książce i też jakby znowu w drafcie, który dostałeś, było wiele rzeczy, albo nie znalazło się wiele rzeczy, które też były pisane dawno temu. Ostatnie fragmenty tekstu powstały 3 tygodnie, miesiąc przed oddaniem całości do druku, więc jakby ta rozbieżność czasowa była bardzo duża. Jeżeli chodzi o sam impuls, to jakby ja nigdy nie ukrywałem, że to było moje wielkie marzenie, żeby napisać książkę.
nie? Tylko jakby to wbrew pozorom to nie jest taki hop-siup, to jest trochę trudniejsze od uciskania klatki piersiowej i to też jest tak, że mimo tego, że ja pisałem, no nie jestem pisarzem, nie jestem literatem. I jakby te rzeczy powstawały, te rzeczy do powiedzenia, te historie się gromadziły, bo tam jakby spektrum tych historii jest ogromne. To są wydarzenia, wiesz, ze studiów, z granicy, z pogotowia, z SOR-u, z pandemii, z Woodstocku, z różnych dziwnych sytuacji, w jakich brałem udział. No i jakby to wszystko gdzieś tam było. No i z 2 lata temu, 1,5 roku temu zaczęło się do mnie dobijać wydawnictwo. Tylko że do mnie się na co dzień bardzo dużo ludzi dobija, dlatego w ogóle ciężko się czasami do mnie dodzwonić albo uzyskać odpowiedź na maila czy wiadomość. Czasami się tygodniami czeka, bo ja najzwyczajniej na świecie mam w tym momencie chyba 300 czy 400 nieodczytanych maili i nie biorę się za to, bo muszę sobie zrobić obiad na jutro. Natomiast to wydawnictwo Mando i Sławek no, dobijał się cały czas. Ja go cały czas spławiałem, cały czas mówiłem mu, że nie, daj spokój, bez sensu, no ale jakby nie odpuszczał, więc podzieliłem się z nim swoimi obawami, no i przekonał mnie i jak już usiedliśmy razem z Kubą Kuzą, który był redaktorem, jest redaktorem tej książki, bo ja bym sam tego nie... Znaczy, gdybym sam tą książkę napisał na zasadzie dostajecie tekst wypuszczony przeze mnie po korekcie, to książka miałaby 600 stron i mniej więcej w połowie czytelnik popełniałby samobójstwo, nie? Albo oddawał tą książkę, bo we mnie wtedy, kiedy pisałem niektóre rzeczy, było tak dużo złości, żółci, agresji, nienawiści do świata i tak dalej. Natomiast z pomocą właśnie Kuzy, który mówił mi, nie, to tak nie może być, albo słuchaj, to musimy opowiedzieć inaczej, albo to jest super, ale brakuje mi tutaj jakiejś tam puenty, nie? Albo słuchaj, to mi wytłumacz, bo ja jestem niemedykiem, piszemy książkę dla niemedyków, dla ciebie to jest zrozumiałe, ja tego nie kumam. Jakby dzięki niemu w dużej mierze udało się coś takiego stworzyć. Wiesz, i to, co dla mnie było ważne, to ja tej książki nigdy nie pisałem dla nas, dla medyków. Jakby zdawałem sobie sprawę, że wiesz, jakby w tym naszym branżowym świadku jest ciasno, w tym tego słowa znaczeniu, że wszyscy mamy do każdego blisko, wszyscy się znamy, jak ja nie znam ciebie, to ty znasz kogoś, kto zna mnie, a nawet jak on nie zna mnie, to jest ktoś, kto zna kogoś, z kim kiedyś, wiesz, gdzieś tam byłeś, nie? Tak. No tak. A mi zależało na tym, żeby wybić się w tym tego słowa znaczeniu poza nasze środowisko, że brakuje mi słowa, natomiast najbardziej zależało mi w tym wszystkim na tym, żeby dotrzeć z rzeczami, które czujemy, przeżywamy z naszym światem do ludzi, którzy nigdy w inny sposób by tego nie zrobili, bo jakby oczywiście gdzieś tam dużym gronem odbiorców i osób, które zakupiły moją książkę, oczywiście, że byli i medycy, i ludzie, którzy obserwują mnie w mediach społecznościowych, natomiast nie spodziewałem się, dla przykładu, jakim echem się ta książka odbije w populacji osób w wieku mojej babci. Gdzie jakby ja w ogóle jakby o tej grupie wiekowej jakby zapomniałem, ich nie brałem pod uwagę jako odbiorców książki. Nie? Więc no, taka jest mniej więcej geneza tego wszystkiego. Jasne. Cały czas, kiedy Janek do nas mówi, kiedy opowiada o tych pierwszych wątkach, pojawiacie się Państwo komentując nasze spotkanie. Już był pierwszy komentarz od pana Dawida, ale przede wszystkim się z nami witacie. Pani Katarzyna, pan Andrzej, mnóstwo osób już się przewinęło, a ja pozwolę sobie walnąć prywatę. Bartek Zimok, wszystkiego najlepszego, spóźnione, ale szczere. 100 lat i tak dalej. Dzięki, robiłeś dobrą robotę jako sędzia w Jurze, wiem, regionalne mistrzostwa, widzieliśmy dyplom, gratulacje, ale przede wszystkim kolego drogi, żyj nam długo, zdrowo i wspieraj nas swoim pięknym umysłem, dużo szacunku za twoją pracę. Cieszę się, że są z nami stali widzowie i stali słuchacze. Bardzo się też cieszę, że dołączają do nas nowe osoby dzięki temu, że zapraszamy bardzo ciekawych gości. Dzisiaj przed sezonem ogórkowym jest z nami Janek Świtała. Zachęcamy Państwa do tego, żeby oczywiście zajrzeć do mediów społecznościowych, gdzie Janek się pojawia. Tylko wiesz co, ja miałem dzisiaj taką trochę tremę, kiedy zaczęliśmy dyskutować, kiedy jeszcze przeglądałem sobie pewne materiały o tobie w internecie. Uprzedzam, oglądałem tylko z tobą jeden wywiad, bo nie lubię oglądać czegoś, żeby potem nie było, że coś się powtarza. I jestem troszeczkę onieśmielony, bo kiedy włączam, drogi kolego, internet i może mi się uda to teraz jakoś tak zrobić sensownie,
to pojawiałeś się już w wielu miejscach, udzielałeś wielu wywiadów i teraz nie wiem, czy to teraz się, drodzy Państwo, pokazuje, ale zobaczcie, ile można znaleźć o Janku, o tym jego przesłaniu, z którym chciał bądź nie chciał, no, idzie do ludzi. Zobaczcie, ile wspaniałych prowadzących podcasty, czy dziennikarzy, fachowcy, profesjonaliści zapraszali Ciebie do rozmowy. Jak się z tym czujesz? Czy Ty na tym etapie takiego tworzenia samej książki i potem wrzucenia jej do przestrzeni, to w czymś pomagało? To było jakoś ułatwieniem? Czy to było raczej jak kula u nogi i nie mogłeś się odgonić od wszystkich? Tylko bądź szczery, bo tak, nie chciałbym, żebyś tutaj kokietował. Tak szczerze i całkiem jeżeli chodzi, to jest 100% szczerze, naprawdę jest niewielu twórców internetowych czy internetowych dziennikarzy, których osobiście oglądam, obserwuję i cenię. I przed takimi rozmowami, dla przykładu z Rafałem Gęburą, i to jeszcze w pandemii, tam w 2020 roku, no czułem jakąś tam tremę albo jakieś obawy. Natomiast wiesz, jeżeli obejrzysz wszystkie te wywiady, a czego nie rób, to ja tak naprawdę mówię cały czas o tym samym. Staram się tylko gdzieś zmienić język albo zmienić przykłady, żeby trafić do odbiorców, bo prawdę mówiąc, cała ta twórczość, którą uskuteczniam w internecie od 4 lat, to jest może nie dokładnie to samo, ale w dużej mierze jakby to są bardzo podobne treści, wiesz, jakby mówię o tym, jak wygląda nasza praca, mówię o tym, jakie problemy mamy my osobiście, jakie problemy ma system, co można zmienić, co można zrobić, żeby się z nami nie spotkać w naszej pracy, czyli wiesz, zapobiec jakiemuś tam wypadkowi. Jakby jest to fajne, że udało się dotrzeć do ludzi, którzy nigdy wcześniej na swoich kanałach nie zamieszczali treści dotyczących naszej pracy, nie? Czy jakby nie mówiących o naszych problemach, bo też jakby taka jest, ja nie lubię tego słowa, misja, takie jest założenie tego, co robię, że jakby chciałbym, żeby każdy człowiek w Polsce mógł usłyszeć, dlaczego jest jak jest, albo jak jest w ogóle, nie? I jakby no, nie robi mi większej różnicy, czy będę gościem w programie prowadzonym przez dietetyka, który zazwyczaj spotyka się z trenerami czy z zawodnikami. Nie robi mi różnicy, czy to będzie, wiesz, dziennikarz znany z tej lub tamtej telewizji. Najważniejsze jest dla mnie to, że udało się przemycić treści ważne dla mnie i dla nas, no tam, gdzie nikt by się nas nie spodziewał. Nie? Bo to wbrew temu, co wydaje się niestety wielu medykom, my nikogo nie obchodzimy tak na co dzień. Nie? W sensie nikt nie wstaje rano w tak piękny dzień jak dziś, otwiera oczy i myśli, Boże, jaka piękna pogoda, ale jestem ciekaw, jak tam kompetencje ratowników medycznych, nie? Albo kurde, no nie mam co robić, poszedłbym z chłopakami na protest. No to się nie dzieje i jakby to my jako medycy przede wszystkim musimy znaleźć sposób, żeby tych ludzi zainteresować. Bo wydaje mi się, być może jestem w błędzie, być może ktoś się nie zgodzi z tą tezą, natomiast wydaje mi się, że dotychczasowe takie klasyczne działania, wiesz, protesty, naklejki, koszulki, ulotki średnio zadziałały. Zadziałały dopiero drastyczne ruchy, tak jak wychodzenie z karetek, co jakby no było uciążliwe dla wszystkich, no i chyba tyle na ten moment. Janek, interesujesz się socjologią i interesujesz się też reportażami. Z tą socjologią to trochę tak nie do końca tobie poszło, z tymi reportażami to też tak różnie. No ale właśnie, czy te twoje zainteresowania wykorzystywałeś tak samo w przygotowaniu tego materiału, czy starałeś się, się tego nie robić? Zaznaczę tylko, że podobną fantastyczną książkę wydał niedawno Jakub Sieczko i jest lekarzem, jest socjologiem. Nie wiem, to tak jest taki trend. Właśnie, wiesz co, pozwolę sobie nie zgodzić, że jest podobna, bo Kuba jest zupełnie innym człowiekiem niż ja, ma zupełnie inny temperament. Uważam, że w sposób wspaniały mówi o tym samym, co ja, ale zupełnie innym językiem, który być może trafi do zupełnie innych ludzi. I też, kiedy ktoś gdzieś pyta mnie o to, jakie książki jeszcze mogę polecić, to ja polecam zawsze 3 te same. Jeżeli ktoś przeczytał moją, to fajnie by było, gdyby właśnie przeczytał Pogo Kuby Sieczko
I do tego SOR to jest kurde dramat pana pielęgniarki, Mateusza Sieradzana. Bo tak, mówimy wiesz o tym samym, ale jesteśmy zupełnie innymi ludźmi, mamy zupełnie różne temperamenty, zupełnie inne światopoglądy, jakby spotykamy się z tymi samymi problemami, ale mamy różne przemyślenia i w takim, jakby to powiedzieć, trzypaku, w mojej ocenie człowiek niezwiązany z ochroną zdrowia naprawdę ma szansę wyrobić sobie swoje własne zdanie, bo wiesz, nikt, ani ja, ani ty, ani sam Kuba, ani sam Mateusz, nikt z nas nie ma monopolu na prawdę. Każdy z nas opisuje tylko fragment rzeczywistości, jego rzeczywistości. I to jeszcze wybrany. Więc jakby, natomiast odpowiadając na twoje pytanie, bardzo mocno pomagało mi zarówno zainteresowanie się reportażem, czy jakby pochłanianie reportaży na kilogramy, jak i ta socjologia, bo chociażby w tych wątkach takich społecznych, nie? Jakby część tych przemyśleń czy swoich tez wziąłem właśnie z czasów studiów, z czasów studiowania socjologii, gdzie jakby rzeczy oczywiste okazywały się wcale nieoczywiste, a sprawy potrafiły mieć pierwsze, drugie, piąte i 10 dno. Ja nie jestem, wiesz, geostrategiem, nie jestem człowiekiem, który potrafi grać w szachy 5D, ja nie mam takiego umysłu. Natomiast wydaje mi się, że potrafię i chyba czytelnicy mogą sobie na to pytanie sami odpowiedzieć, albo potwierdzić moje słowa, albo zaprzeczyć, że wydaje mi się, że potrafię z tej rzeczywistości złapać takie fragmenty, różne, niepozorne i pokazać, że one są ważne. Zobacz, są ważne dlatego, że. Nie? I jakby w tym tego słowa znaczeniu bardzo mi to pomogło. Drodzy Państwo, pojawiają się już pierwsze pytania do Janka i bardzo już za nie dziękuję. Pozwólcie jednak, że przesuniemy je do części Q&A, wtedy kiedy będziecie mogli bezpośrednio zadawać konkretne pytania, ale komentujcie przebieg naszej rozmowy. Jesteśmy dzisiaj na Facebooku, jesteśmy dzisiaj na YouTubie, oczywiście relacja będzie dostępna później na platformie Spotify i bardzo jestem za to wdzięczny, że wchodzicie tam Państwo, odklikacie te wszystkie ikonki potrzebne do tego, żeby być z Wami. Raz jeszcze witam wszystkich, którzy do nas dołączają. Pojawił się przed chwilą Marcin Wojcieszak, autor jednego z najważniejszych miejsc, jeśli chodzi o medycynę przedszpitalną w internetach. Lukas Felczer jest dzisiaj z nami. Był też Grzegorz Choroszkiewicz, którego też serdecznie witamy i to też ważna dla nas postać i ważny człowiek zaprzyjaźniony również z NT Live. Kiedy... Tak, no właśnie nie chciałbym, żeby tak masłować tym wszystkim. Dobrze. Powiedz mi proszę, kiedy wiemy z książki, że zdawałeś na archeologię i pamiętam, może przeczytam, znaczy przypomnę sobie dokładnie, jak ująłeś to pięknie w słowa, ale napisałeś tam mniej więcej, że po pierwszych zajęciach zrobiłeś w tył i dałeś sobie w ogóle spokój z tym miejscem, w które żeś się znalazł. No to ja użyję tego twojego stwierdzenia do zadania tobie pytanie, a ile razy ty miałeś takie przeczucie, żeby dać sobie spokój w trakcie spisania Polski SOR? Wiesz co, kiedy to już, jeżeli mówimy już o tym fragmencie od podpisania umowy, to ani razu. Okej, a wcześniej jednak? A wcześniej wielokrotnie. A co się takiego działo? Jakie były powody, dla których chciałeś się wymiksować? Wiesz co, najzwyczajniej na świecie, jeżeli chodzi o ten etap już po studiach, to początki takiego wypalenia zawodowego, że to wszystko psu na budę, że to jest bez sensu, że tak było, jest i będzie i dokładanie do tego, wiesz, swoich 5 zdań jest w ogóle jeszcze, jakby pogorszy tylko całą sytuację, przede wszystkim moją. Oczywiście jak każdy medyk mam gdzieś, może nie każdy, jak duża część medyków, oczywiście, że mam coś takiego jak syndrom oszusta, czyli wydaje mi się, że gdyby ktokolwiek inny zrobił to zrobiłby to lepiej, a ja jestem niewystarczający, albo to, co robię, jest niewystarczające. To też jest tak, że jakby ja te rzeczy, które napisałem, a nie znalazły się w tej książce, one cały czas gdzieś tam są, mniej lub bardziej dokończone. Wiesz, to nie będzie żaden spoiler, bo podejrzewam, że większość osób o tym zapomni. Jeżeli ukaże się druga część, to chciałbym poruszyć trochę bardziej, wiesz, wątek śmierci, takich zarzutów o empatię, czy brak empatii, albo i nadmiar i tak dalej, gdzie ja pamiętam, że wróciłem z SOR-u po przegibanym dyżurze, już tam nie pamiętam, czy tam dziecko jakieś umarło, czy jakiś młody człowiek, ale był dramat, jak byłem, wiesz, cały rozdygotany i to był jakiś okres znowu nagonki na medyków, że my jesteśmy tam jacyś i stałem w kolejce w Żabce. Stoję sobie w tej kolejce
i słucham rozmowy pani przede mną, która dzwoni do kogoś, że jej kumpel zepsuł jej plany, bo mieli się spotkać, ale jemu umarł ojciec i co to jest w ogóle za wymówka. I tak wiesz, to na zasadzie kontrastu, to myślę, jakby to od nas się wymaga, wiesz, nie wiadomo czego, a tak naprawdę no, społeczeństwo ma, jakby to powiedzieć, ma może nie też podobny dystans do tego wszystkiego, ale wcale sami nie biorą tego na klatę, nie? Mam opowiadanie, bo to też wydarzyło się na faktach. Jest fragment o tym, jak kawałek za Warszawą człowiek dostał zawału mięśnia sercowego. Jakby ono jest tak napisane, że tam najpierw pojechał ambulans za pół bańki z 3 medykami na pokładzie, wykształcenie każdego kosztowało 30 000, sprzętu było tam za 200 czy 300 000, zrobili teletransmisję, poleciał śmigłowiec, bo było daleko, za 27 000, na pokładzie lekarz, ratownik medyczny, pilot po 2 czy 3 zmianach w Afganistanie, polecieli do szpitala, tam hemodynamika, miliony złotych i tak dalej, pacjent trafia na kardiologię, najpierw tą intensywną, więc jakby tam też ogromne siły i środki są w niego ładowane i jest wypisywany z odcinka intensywnego na zwykły i tam umiera, bo nie było kogoś, kto by zauważył, że się zachłysnął, nie? Jedząc samodzielnie posiłek. I to też wydarzyło się na faktach. Jakby takich, tylko jakby no, to się nie znalazło w książce, nie pasowało nam. Może, jeżeli będzie szansa napisać kolejną część, to może tam będzie na to miejsce i tak dalej. Bo to też jest tak, że druga część jest zawsze najsłabsza, nie? No. Dopiero trzecia jest. Wiesz co, kiedy spotkałem się ostatnio z Jakubem w Teatrze Polonia, bo miałem, drodzy Państwo, ten wielki zaszczyt i honor być na premierze, kiedy wszystko to widziałem na żywo i po premierze żeśmy z Jakubem rozmawiali, kiedy Jakub składał podpis na naszej fladze, na naszym banerze, to zapytałem o to, no, kiedy druga część i tak dalej, a Jakub powiedział, że nie ma, nigdy nie będzie już. I w ogóle się to nie wydarzy, temat jest zamknięty, uciął tę rozmowę. A ty, widzę, masz taką i potrzebę, i nawet cel, żeby pojawił się drugi tom tej książki, albo kontynuacja, albo w tej samej serii. Jest taka potrzeba? Uważasz, że nie wyczerpałeś tematu, nie dotarłeś do takiej ilości osób, może nie osiągnąłeś celu materialnego? Po co? To zacznę od końca. Jeżeli chodzi o zarabianie na książkach, to w Polsce może Remigiusz Mróz. Natomiast jeżeli chodzi o wyczerpanie tematu, to uważam, że akurat z perspektywy ratowników medycznych ten temat jeszcze długo się nie wyczerpie. Oczywiście jakby ja starałem się bardzo obszernie opowiedzieć o rzeczach ważnych, tych najważniejszych, ale wiele wątków albo się zmienia, bo tak jak nasza rzeczywistość się zmienia, my wszyscy się zmieniamy, zmienia się też nasze postrzeganie, nie? Ale też dzieje się tak dużo historii, w których gdybym sam ich nie przeżył, to nigdy bym w nie nie uwierzył, że jakby no, uważam, że to jest coś wartego, wartego opowiedzenia i czegoś, co przede wszystkim też się będzie miło czytać, bo jeżeli ileś osób pisze, że lubi to, w jaki sposób bawię się słowem, no to trochę mnie to łechce po ego, a trochę sobie myślę, dobrze, no to mam jeszcze trochę tych słownych zabaw, tych opowieści o tym, co my wszyscy tak naprawdę przeżywamy, bo znów jakby ta książka została wydana w zeszłym roku, jakby jeszcze jest dodruk, jeszcze ją można kupić, za rok, za 2, no będzie niej cicho, a nasze problemy jako środowiska, czy jakby nasze troski, nasze rzeczy, z którymi się mierzymy, one nie znikną, mogą się co najwyżej zmienić. Więc jakby myślę, że tak, że jest. Napisał Bartek Zimok, że był taki wieszcz, który zaczął od drugiego tomu. No tu już twój tom został popełniony, więc już tym wieszczem tego samego kalibru i rodzaju nie zostaniesz. No ale coś w tym jest. Dzięki, Bartek Zimok, za komentarz. No właśnie, no dobrze. Jest jedno takie pytanie, które myślę, że któryś z widzów, słuchaczy będzie chciał zadać, więc ja może jeszcze poczekam, bo zawsze najbardziej cieszą mnie te pytania, które zadajecie Państwo, nasi widzowie. Janek sobie naleje wody, bo rzeczywiście dzisiaj jest gorąco i ciepło i trzeba uzupełniać te płyny, które są nam tak bardzo potrzebne. Na pierwszych stronach książki, pierwszej albo drugiej, wplotłeś wątek o kawie. Dla nas, dla medyków, dla ludzi, którzy funkcjonują w różnych sytuacjach, kawa to element nieodzowny. No to ile litrów kawy wypiłeś, drogi Janku, przy
zbieraniu materiałów, czy już samym pisaniu książki pod tytułem Polski SOR? Wiesz co, cysterny. Cysterny, bo to też jest tak, że przede wszystkim jeżeli pije się dużo kawy, tak jak my medycy pijemy dużo kawy, to taka zwykła ilość no już tak średnio nas pobudza, więc żeby poczuć to kopięcie, rozbudzenie, żeby maszyna ruszyła, to z automatu trzeba je wypić 2 albo 3 razy tyle, co zazwyczaj. Natomiast w ciągu tych 4 czy 5 miesięcy składania tego wszystkiego do kupy, gdzie jakby wiesz, ja dyżurowałem, pracowałem w swojej drugiej pracy, szkoliłem, tworzyłem w internecie, trzeba jeszcze było znaleźć czas i siłę i jakbym powiedział, że wenę to bym przesadził, bo jak wszyscy wiemy, no ja nie jestem pisarzem, natomiast takie natchnienie albo moc sprawczą do tego, żeby tu i teraz tworzyć, to tak, no myślę, że gdybyśmy to podzielili na słoiki mojej ulubionej, najtańszej rozpuszczalnej kawy z Lidla, to wyszłaby spokojnie europaleta, nie? Co też jakby widzę po sobie, bo cały czas muszę suplementować magnez. No właśnie, bo no, coś zyskujemy, coś tracimy. A kiedy ty teraz się zastanawiasz właśnie, taki bilans zysków i strat, może to powinno być pytanie trochę bardziej oddalone od momentu godziny 20:36, ale teraz już jesteś w stanie taki bilans zrobić, albo może go jeszcze nie zrobiłeś. A jeżeli tak, to jeżeli nie chcesz odpowiedzieć na to pytanie w tym momencie, to zakoduj go w głowie, chyba że już wiesz, co zyskałeś, a co straciłeś. Pisząc książkę. Wiesz co? No właśnie. Udało się. Znaczy, bo to jest takie pytanie z serii, ile osób pan uratował? Nie. Tak, ale już ci tłumaczę dlaczego. Dlaczego. Jakby, oczywiście, jakby z tych rzeczy najbardziej materialnych, jakby no dostałem zaliczkę, czekam gdzieś tam na pierwszą transzę za książkę. Podejrzewam, że nie kupimy za to ani samochodu, ani mieszkania, może wystarczy na jakieś wakacje. Fajnie, jest to plus. Natomiast to, co udało się zyskać, to przede wszystkim ta książka w wielu kręgach odbiła się naprawdę szerokim echem. I nawet jeżeli komentarze były niepochlebne albo zarzucano mi różne dziwne rzeczy, to i tak była przyczynkiem w wielu miejscach do dyskusji. Udało się poznać wiele fajnych osób, które gdzieś tam, bo też jakby tam jest namiar na mnie w książce, na ostatniej stronie. Udało się poznać wiele fajnych osób, które do tej pory znów nie miały nic wspólnego z ratownictwem medycznym, nie miały nic wspólnego z pierwszą pomocą i tak dalej. I jechały gdzieś, zobaczyły książkę na stacji benzynowej, w kiosku, kupili, super. I nagle się okazało, że to ich wciągnęło, zaczęli się interesować. Napisały do mnie 3 osoby, w listopadzie była premiera, czyli no dokładnie pół roku temu, bo 22 listopada. W ciągu tych 6 miesięcy napisały do mnie 3 osoby, które pod wpływem tego, co przeczytały, nie bały się działać. Więc jakby to jest w mojej ocenie ogromny plus. Jeżeli chodzi o minusy, wiesz co, w pewnym momencie wylało się trochę jadu, ale to też jest tak, że tego jadu wylewa się w internecie w ogóle na nas wszystkich bardzo dużo, że ja może przez tydzień żałowałem, albo przez 1,5 tygodnia, także mówię, po co mi to było, na co, ale jeżeli patrzę na to właśnie z tej półrocznej perspektywy, to napisałbym ją jeszcze raz i powiem ci szczerze, że jako pierwszej takiej mojej książce, bo to wcale nie jest pierwsza książka, w jakiej jestem współautorem, no nie. To ja niczego nie żałuję. Nie? No dobrze, a ktoś może powiedzieć, że właśnie ogromnie dużo jadu jest w twoim przekazie. Nawet w książce, kiedy używasz wulgaryzmów i mówisz wprost, nie używasz słów, które powszechnie zostały przyjęte za takie oficjalne do użycia. Nie będę używał tych słów, bo jednak dbamy o pewną formę przekazu, no ale ktoś powie, no ale dobrze, właśnie w ustach młodego ratownika powiedziałeś o wypaleniu zawodowym tak naprawdę po kilku latach, bardzo niewielu, ktoś powie, no właśnie, to ty smalisz jadem. O co chłopakowi chodzi, jak to jest, bo no tutaj to też trzeba poruszyć, bo te komentarze się właśnie takie pojawiają, nie? Znaczy jak wiesz, umówmy się, krytyka jest spoko i jest jakby do przyjęcia pod warunkiem, że jest konstruktywna, nie? Jakby jeden z pierwszych negatywnych komentarzy pod hasłem, pod moją książką, to był taka wypowiedź, taka, okej, dobra, mamy to, taka.
taka, jakiejś pielęgniarki, która zobaczyła bodajże w Onecie czy w Wyborczej jakiś fragment przedruku. I jakby skumała, że chyba pracowaliśmy w tym samym szpitalu. I rozpisała się od A do Z, że to wszystko gówno prawda, że to, że tamto, że konfabulacje i tak dalej. Ja tej babki nie mogłem skumać. Jakby masz prawo przyjść, powiedzieć, że to jest nieprawda, ale masz książkę, w której ci ludzie występujący w tych historiach są na zdjęciach, jakby miejsca, które są opisywane, są na zdjęciach. Jakby oczywiście, i to jakby też podkreślałem wielokrotnie, nie można, szczególnie w branży medycznej, opowiedzieć historii 1 do 1 z prostego względu. No, pacjent ma prawo do bycia anonimowym. Ja zmieniałem płeć, zmieniałem miasto, zmieniałem czasami chronologię niektórych sytuacji, natomiast sens zostawał, jakby te wydarzenia się wydarzyły. I wiesz, jakby ja tej babki nie mogłem skumać. Myślę sobie, co to jest za człowiek? Ja jej nie kojarzę, a odnosiła się do tych treści, które popełniłem, bardzo osobiście. I w końcu skumałem, całkiem przypadkiem. To była osoba, z którą pracowałem całe 12 godzin na SOR-ze. I to była osoba, którą zapamiętałem jako taki typowy archetyp, jakby to powiedzieć, Grażyny pielęgniarstwa. Zapamiętałem ją z bardzo konkretnej sytuacji, gdzie na SOR-ze zaczął się pogarszać bardzo drastycznie stan pacjenta. Trzeba było wykonać konkretne procedury. I ona powiedziała, że nie, bo coś. Już nie pamiętam dlaczego, bo nie. Jakby ja wstałem i zrobiłem i tyle, nie? Więc jeżeli tacy ludzie, wiesz, piszą, że to jest jad, że to jest coś, mają do tego prawo, ale ja mam też prawo się tym nie przejmować. Pojawiło się sporo takich komentarzy, które na przykład przyjąłem i ja się z nimi zgadzam, jak to, że w tej książce jest, nie wiem, wiesz, zerwane tempo, albo że skacze po wątkach. No okej, ja w taki sposób myślę, napisałem tę książkę tak, jak myślę. Pojawiło się gdzieś tam sporo takich komentarzy, że głównie, że tak jak powiedziałeś, że jestem świeżo po studiach. Chciałbym wszystkim przypomnieć, że ja kończę zaraz pierwszy okres edukacyjny. 4 lata. Świeżo, no w porównaniu z tymi, którzy pracują w pogotowiu 20 lat, z pewnością i 5 razy mniej. To znów pytanie publiczne. To ile trzeba przepracować, żeby w oczach takich ludzi zyskać prawo do wypowiadania się? Bo, uwaga, i to mogą kojarzyć raczej tylko ratownicy medyczni ze stażem dłuższym niż 5-7 lat. Lato 2019. Była taka bardzo, ale to bardzo głośna afera w mediach, bo ratownicy medyczni stworzyli mapę nieprawidłowości w ochronie zdrowia. Telewizje jeździły po szpitalach, zwalniali dyrektorów w pogotowiach, kontrole i tak dalej. Dużo się działo, gorące lato. I tą mapę stworzyłem ja razem z kolegami. Byłem tydzień po dyplomie. Nikomu to nie przeszkadzało. Więc jakby no... Znaczy wiesz, prawo do wypowiadania się leży u podstaw ustawy zasadniczej. Konstytucja nam gwarantuje prawo do tego, żebyśmy mogli powiedzieć, wyrazić swoje opinie, swoje zdanie na jakiś temat, używając oczywiście odpowiedniej formy przekazu, nie obrażając oczywiście nikogo, nie pozbawiając kogoś godności. Nie mam odczucia takiego po przeczytaniu książki, zarówno tej nie czytałem draft, że pozbawiłeś kogoś godności, wręcz przeciwnie. No ale jednak niektórzy mogli się, wkurzyć, zdenerwować i tak dalej. Mogli, mieli takie prawo, ale ja też pisząc tą książkę targały mną różne emocje. Ja też byłem zły. Wiesz, też jakby przeżywając tę historię byłem wściekły, nie? Więc jakby tak wygląda nasza rzeczywistość. Znów, ja to jakby powtarzam zarówno w swoich mediach społecznościowych, jak i w książce. Ja nie jestem zupą pomidorową. Ja nie muszę wszystkim pasować. Natomiast jeżeli mówię o naszej rzeczywistości, opisuję ją ze swojej strony, oczywiście jakby ona się, wiesz, moja ratownicza rzeczywistość, a twoja ratownicza rzeczywistość w Polsce, one się mogą trochę różnić. Natomiast podejrzewam, że 80% bagna będzie dokładnie to samo. Nie? I jeżeli ktoś, kto funkcjonuje w tym samym systemie, nagle tupie nogą i mówi, że to jest wszystko nieprawda, no to on przeżywa dysonans poznawczy, bo to jemu się coś nie zgadza. Ma do tego prawo jak najbardziej. I znów ma też prawo usiąść i napisać swoją książkę. I ja mu w tym bardzo chętnie pomogę, bo uważam, że medyków w sieci jest cały czas za mało. Mamy teraz jakby modę takie, wiesz, roztańczone panie doktor i medyków, którzy tańczą w kadrze. Super, oni też do kogoś trafiają. Ale medyków, którzy tworzą treści merytoryczne, popularno-naukowe, jakieś takie społeczne, praktycznie nie ma. I jest ogromna przestrzeń. I więc jakby
Tyle. Natomiast wiesz, ja też przyjmuję do siebie te argumenty ludzi, którzy pracują 20 lat w systemie i jest mi łatwiej zrozumieć właśnie dzięki trochę tej socjologii, nie? Bo nam było ciężko 20 lat temu, to wam też ma być ciężko. I tu pojawia się moja generacja, która mówi nie. No po prostu nie. Wspomniany wcześniej Marcin Wojcieszak. Raz jeszcze, Marcin, dziękuję za spotkanie. Mieliśmy się okazję z Marcinem spotkać w Mielnie. Cudownie spotkać kogoś na żywo, bardzo na żywo, uściskać się, przybić piątkę, pogadać i to jest niesamowite. Napisał taki fajny, krótki komentarz, że każdy ma prawo napisać swoją książkę i cieszę się, że tak jest. A drugi komentarz, który już wpadł mi do głowy i zostaje z nami, jest komentarz, jest autorstwa pana Michała Słomiana, który napisał: doświadczenie nie idzie w parze z latami pracy. Doświadczenie zależy od chęci rozwoju, przyjmowania krytyki i wyciągania wniosków. No nie sposób się z panem Michałem nie zgodzić, prawda, drogi Janku? Tak, ja też chciałem przygotować, bo jakby ja wiedziałem, że padnie ta kwestia, chciałem tą książkę przygotować, okazało się, że do mnie nie wróciła, ale jest świetna książka autorstwa Dawid Not, Lekarz wojenny. To jest jakby opowieść o chirurgu, który z różnych powodów wyruszył w strefę działań wojennych, różnych, i tam robi różne fajne rzeczy, nie chcę spoilerować. Natomiast pada w niej jedno zdanie, ja to przeczytałem zaraz po skończeniu studiów. Każdy członek zespołu terapeutycznego, nieważne czy to jest chirurg, pielęgniarka anestezjologiczna czy student, ma prawo wypowiedzieć się na temat postępowania z pacjentem, czy jakby sytuacji. To, czy jego zdanie będzie wzięte pod uwagę, czy nie, jakby to już jest zupełnie inna kwestia, ale ma prawo się wypowiedzieć. I zobacz, i to jest też coś, co... Ja takie podejście kupuję. Nie? I znów, do nas też trafiają studenci, ludzie, którzy są po pierwszym roku, umówmy się, dużo im się jeszcze wydaje, tak jak każdemu z nas się dużo wydawało, oni też potrafią albo zadać pytanie, którego się nie spodziewamy, albo walnąć jakąś głupotę, ale jakby to nasza rola jest w tym, żeby ich wytłumaczyć, mordo, to nie w tą stronę, a nie tego studenta, bo on jeszcze czegoś nie wie, nie? I znów, ja mam swoje autorytety, mam ludzi, których zdanie ogromnie sobie cenię, są ludzie, uwierz mi, są ludzie, mimo tego, że jestem wyszczekany, którzy gdyby zadzwonili teraz w tym momencie i powiedzieli zamknij się, to bym się rozłączył i połączył się z tobą za chwilę. Nie? Znaczy, wiesz, taka forma komunikacji nic nie wnosi, nie? Ale ja ich sam sobie wybrałem. Sam sobie wybrałem ludzi, którzy są moimi autorytetami i uwaga, wobec nich też jestem krytyczny. Nie? Natomiast wydaje mi się, że w naszym środowisku, szczególnie ratowników medycznych, taka krytyka jest odbierana zbyt osobiście, w sensie, ja też ci mogę przyjść powiedzieć, Jacku, uważam, że powinieneś poćwiczyć zakładanie węflonów. No to być może powinieneś, ale to nie znaczy, że jesteś głupi, że się nie nadajesz, że coś. Po prostu jedna rzecz jest do rozważenia, a to, co ty z tym zrobisz, jakby zależy tylko od ciebie. I ja też mam takie podejście, ale znów, to nie jest podejście, którego które nabyłem w toku kształcenia. Nie? Wiesz, o tym rozmawialiśmy, o feedbacku medycznym. Był Marcin, był Alex z Group Call. Rozmawialiśmy nieraz na ten temat, dyskutowaliśmy o tym w Grudziądzu, dyskutowaliśmy o tym z Marcinem, z Bartkiem, tak więc wiesz, w ogóle przekazanie komuś informacji zwrotnej celem tego, żeby osiągnąć jakąś korzyść, coś na in plus, a nie na in minus, w ogóle wydaje mi się, że mamy z tym kłopot w ogóle, ale może dzisiaj na ten temat niekoniecznie, bo ten odcinek już był. Pozdrawiają nas kolejni widzowie, pozdrawiają nas kolejni słuchacze. Pani Marysia jest z nami, bardzo się cieszę, Pani Mario, że jest Pani z nami, to jest bardzo miłe, prosto z pracy, więc z lekkim opóźnieniem, ale witam Panów. Kłaniamy się raz jeszcze. Czy widzimy się na kongresie? Panie Mario, na którym? Na krakowskim? Ja jeszcze nie wiem. A jeżeli to jest pytanie bezpośrednio do Janka, to coś wiesz o jakimś jeszcze kongresie? O krakowskim, ale chyba tak. W sensie... Tak. Chyba tak. Dobrze. I pani Maria napisała, że zazdroszczę dżungli. Tak, pani Mario, bo ja albo rybki w akwarium, bo to w pierwszym studio, albo w tym drugim, kiedy mamy dookoła mnóstwo krzaków dookoła siebie. Tak więc bardzo, bardzo dziękuję, że zwróciła pani uwagę na te kwestie, bo są one dla mnie bardzo ważne. Muszę też się odnieść do pana Michała. Pan Michał jest naszym dzisiaj widzem, słucha nas i pozdrowienia właśnie od pana Michała są dla Jacka, ale byłoby, panie Michale, fantastycznie, gdyby pan też pozdrowił Janka.
byłoby mu miło. Myślę, że jakby się udało napisać jakiś komentarz, to niech się tak też zdarzy. Pani Maria dopisała, Kraków, mamy to już potwierdzone. Bartek Zimoch natomiast napisał, że Bartek pisze swoją książkę każdego dnia. Jeżeli to jest zapowiedź książki Bartka Zimocha na antenie NT Live, to ja jestem przeszczęśliwy. Trzymamy kciuki, bardzo się cieszę. Ja ci Bartku pomogę. W sensie, tak. Jeżeli... ale mówię całkiem serio, naprawdę, bo ja też przez to przechodziłem i wiem, jak to jest, kiedy przynosisz coś, co twoim zdaniem jest najlepsze, jest majstersztyk. Drugi Mickiewicz się pojawił. Ale zobacz, już ucięte, koniec, nie ma. Bartek Zimoch napisał nie. Szkoda. Okay. Szkoda, no dobrze. Ale słuchaj, dobra wiadomość dla ciebie. Pan Michał ciebie pozdrawia. Cieszę się. Panie Michale, pozdrawiam serdecznie. Ekstra. Słuchajcie, jest z nami człowiek, który jest zaprzyjaźniony z kanałem NT Live i ze mną osobiście. Marcin, witam ciebie. Marcin wraca z Warszawy po kolejnym kursie. Jak już to kiedyś mówiłem, panowie z Wojskowego Instytutu Medycznego śmieją się, że Marcin Gbiorczyk jest tam częściej niż oni sami, bo Marcin właśnie z kolejnego kursu wraca. I Marcin napisał, że bycie bezpośrednim w rozmowach z ratownikami medycznymi dla dobra przyszłych pacjentów to chodzenie na linię. Ale to jest bardzo ważne i to jest bardzo potrzebne. Tylko widzisz, Marcinie, ja mam wrażenie, że cały czas się tego jakoś boimy, jakoś się tak przed tym zbraniamy, jakbyśmy się bali, że ten potencjał, który, może nie potencjał, ale taką jakąś naszą wielkość w tym środowisku ratowniczym możemy nagle stracić, bo ktoś coś powie, ktoś czegoś nie zrobi, z tej linii możemy się spaść. Ale może tutaj utnę ten wątek, bo chciałbym poprosić Janka do tego, żeby w kilkunastominutowym takim może streszczeniu, może kilka zdań do każdego rozdziału przeniósł nas na chwilkę na stronę swojej książki, żebyśmy mogli, no właśnie, posłuchać, co autor ma do powiedzenia o każdym z tych rozdziałów, które są, no właśnie, w moim drafcie, czy one się różnią od oryginału, bo tego nie sprawdziłem, drogi Janku, bo jak Państwo widzicie... Są literówki, bo w drafcie jest w kodzie pierwszym, czyli na karetce, a w oryginale jest w karetce i tak dalej. Dobrze, to kilka słów. Do każdego rozdziału to ja znikam i zostawiam Ciebie na moment z widzami i be my guest, opowiadaj, ale ja za chwileczkę jestem z Tobą. Dobrze, moi drodzy, ci, którzy nie czytali. To jest rozdział, którego sam bym nigdy nie napisał. Czyli po co mi to było, czyli jak zostałem ratownikiem, bo byłem przekonany, że po tą książkę sięgną przede wszystkim ludzie, którzy do tej pory obserwowali mnie w mediach społecznościowych. Natomiast to redaktor Kuba zrzucił hasłem, że to wcale tak nie będzie. I to jest jakby takie bardzo, ale to bardzo streszczenie mojego krótkiego życia i od momentu, w którym mniej więcej zacząłem kumać, o co chodzi na świecie, do momentu, w którym całkiem świadomie podjąłem decyzję o tym, że chcę wejść do karetki, chcę pracować na SOR-ze. Jakby on jest o tyle ważny, że dla osób, które mogą nie rozumieć niektórych rzeczy, które się w tej książce pojawiają, ona jakby ułatwia zrozumienie i też jakby narzuca pewną chronologię. Ja też zawodowo byłem związany najpierw z SOR-em i dopiero później wsiadłem do karetki do zespołu ratownictwa medycznego, więc tutaj to trochę odwróciliśmy, bo rozdział drugi jest właśnie w kodzie pierwszym, czyli w karetce pogotowia ratunkowego, gdzie opisuje to, jak wygląda zarówno praca, jak i wyposażenie zespołu ratownictwa medycznego. Pojawiają się pierwsze anegdoty z pracy, trudności, ale też to, z czym my się borykamy jako ratownicy medyczni w ZRM-ach na co dzień. Rozdział trzeci, czyli SOR. To jest jakby taki prawie że monolog, gdzie przedstawiam SOR jako miejsce, które właśnie przyciąga ćmy, tak jak taka latarnia, która świeci całą noc. Pokazuje to, jak wygląda dyżur, tłumaczę wiele rzeczy, opisuję jakby czym różni się praca właśnie przed szpitalem, a praca w szpitalu. Rozdział numer 4, Babcia Leokadia i 2 kryzysy na granicy. I to jest chyba rozdział, który najczęściej był opisywany jako jakby to powiedzieć, najmocniejszy rozdział w książce, bo to jest taki trochę charakterystyczny dla mnie miszmasz, który łączy się dopiero gdzieś tam w połowie czy pod koniec, gdzie przechodzę bardzo płynnie z jednego małego, ale dużego problemu w inny duży, ale mały problem,
gdzie łączy się to, co działo się przy granicy polsko-białoruskiej, to, co działo się przy granicy polsko-ukraińskiej, z tym, co dzieje się w blokowiskach w każdym mieście w Warszawie, no nie tylko w blokowiskach. Jakby nie chcę spoilerować, chciałbym, żeby przyjemność czytania tego rozdziału była zachowana. Rozdział 5, czyli pijanemu nic się nigdy nie stanie. O tym, jak bardzo pracownicy medyczni, ratownicy medyczni, personel szpitalnego oddziału ratunkowego czy zespołu ratownictwa medycznego, jakimi uczuciami darzymy osoby pod wpływem, no to jest to wiedza powszechnie znana. Natomiast znów ja staram się niektóre rzeczy odkłamać, a o niektórych rzeczach szeroko powiedzieć, jak o tym, jak duży jest to w Polsce problem i jakie rzeczy z tego wynikają. Tam jest fragment jakby z wyjazdu, gdzie dostaliśmy wezwanie do apteki, bo pani zasłabła, ale ktoś wcześniej wezwał policję, bo myślał, że pani farmaceutka jest pod wpływem i ona była oburzona tym, że jak ktoś mógł pomyśleć, że ona jest pod wpływem, więc tam jej zacząłem tłumaczyć, że 3 miliony ludzi w Polsce to alkoholicy. Rozdział 6, chyba taki najbardziej osobisty rozdział, gdzie mówię o tym, jak to jest być ratownikiem medycznym z depresją, dlaczego zachorować, może nie ma tam całości powodów, ale jest jakby opisane to, jak ta ścieżka w moim wydaniu wyglądała i to jest rozdział dla mnie o tyle ważny, żebyśmy się zrozumieli, ja się naprawdę nie czuję żadnym tam instagramerem, celebrytą, jakby robię swoją robotę, jakby nie zobaczycie mnie raczej w pytaniu na śniadanie, nikt mnie nie zaprasza na konferencje, zjazdy i tak dalej, ale gdzieś ta rozpoznawalność jest i gdzieś tam ktoś, jak widzi moją mordę, to klika i chce posłuchać tego, co mam do powiedzenia. I wydaje mi się, że od takich ludzi powinniśmy wymagać, ja sam wymagam tego, żeby dawali świadectwa. Ja dałem swoje świadectwo, bo ja też byłem chory na depresję, chorobę, która zabija, na chorobę, na którą szczególnie narażeni są ratownicy medyczni, ratowniczki, pielęgniarze, pielęgniarki, lekarze i tak dalej. I to jest taki trochę mój kamyczek do odkłamywania i odczarowania tej choroby. Ja tam nie rozwodzę się nad tym, jak to jest nie móc wstać z łóżka, ani nie opisuję żadnych najgorszych myśli, bynajmniej. Mówię o tym, na co jesteśmy narażeni, jakie są zagrożenia i też o tym, jak duży jest to w ogóle problem w Polsce. Rozdział 7, czyli to, z czego swojego czasu byłem najbardziej znany, Destroy the fucking system. Większość z was dobrze wie, w jakim systemie funkcjonujemy, w jakim systemie pracujemy, jak nasza rzeczywistość na co dzień wygląda. Natomiast to nie jest książka dla nas, to jest książka dla niemedyków. Przeciętny Kowalski nie ma pojęcia, że nie ma już o tym, że nie ma już kasy chorych. Przeciętny Kowalski nie zdaje sobie sprawy, że służba zdrowia i ochrona zdrowia to nie są te same rzeczy. Przeciętny Kowalski nie widzi problemy, te same, z którymi my się często gęsto spotykamy, ale swoją wiedzę i wyobrażenia na temat systemu ochrony zdrowia bierze przede wszystkim z mediów i czy to będą te, czy tamte, tu nie ma żadnego znaczenia, bo jedne i drugie kłamią, ale bierze też przede wszystkim z seriali i trafia do nas i nagle jest zdziwiony, że na SOR-ze czeka na przykład te 4 czy 5, 6 godzin, a puszcza przodem kogoś pod wpływem z rozbitą głową. Opisuje tam funkcjonowanie tego systemu, błędy, niejasności, rzeczy, które najzwyczajniej na świecie w mojej ocenie wymagają natychmiastowej poprawy. No i rozdział 8, bo chciałbym, żeby w moim idealnym świecie każda książka, nawet taka, która nam się nie podoba, coś w naszym życiu zmienia i znów zdajemy sobie sprawę z tego jako medycy, my medycy, jak żenująco jak żenująco niski jest poziom wiedzy odnośnie pierwszej pomocy w społeczeństwie i jakby ja tam staram się tą książką, jakby tym ostatnim rozdziale pokazać takie najważniejsze rzeczy, wytłumaczyć w najbardziej łopatologiczny sposób, jak uzyskać klatkę piersiową, jak rozpoznać udar, że nie wiem, co robić, w którym momencie wyciągnąć kogoś z auta, jakby rzeczy, które powinniśmy znów w idealnym świecie usłyszeć przede wszystkim w szkole czy na studiach, a nikt nam tego nie mówi. Potem jesteśmy zdziwieni jako społeczeństwo, że przeżywalność pozaszpitalnego zatrzymania krążenia w Polsce to jest te 5 czy 6%. No i tyle. Jakby to jest 8 rozdziałów, czyta się to, jeżeli ktoś szybko czyta się to w miarę sprawnie. Nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. No, ja dodam tylko tyle, że większość osób, którym tą książkę wysłałem, tak jak to był ten draft, bo kilku was tam było, jakby potrzebowałem szybko feedbacku, potrzebowałem też zrzucenia okiem osób znów starszych od siebie stażem, nie? Ale też patrzących na te same sprawy trochę inaczej. Większość z nich
zwracała uwagę właśnie na język, nie? Że język, przede wszystkim na język, że język jest zrozumiały. Oczywiście on bywa wulgarny, oczywiście, że on bywa momentami uproszczony, oczywiście, że jako medyk wziąłbyś zeszyt i dopisał kilka rzeczy, które mogłybyś tam znaleźć, ale znów, to nie jest książka ani dla ciebie, ani dla mnie. To jest książka dla pani Grażyny, pani Kasi, pani Barbary, to jest książka dla twojego wujka, to jest książka dla twojej partnerki czy partnera, czy każdego z was, kiedy wracacie z dyżuru i jedyne o czym myślicie to wziąć czerwony młotek i uderzyć się w nim w głowę i nie macie siły tłumaczyć, dlaczego tak jest. A ja w tej książce tłumaczę, nie? Że czasami przeżywamy rzeczy, o których no nie śniło się scenarzystom filmowym. Zobacz, teraz jak doszła do mnie ta myśl, to się posmarkałem ze śmiechu, ale teraz wiesz, wyszedł nowy polski thriller, nie? Medyczny. Słuchaj, ja miałem dyżury, na których w ciągu 12 godzin przeżyłem w cudzysłowie więcej mroku, prawdziwego mroku, takiego namacalnego, który widziałem oczyma i mogłem go dotknąć, niż przez te 2 czy 3 odcinki, które się pojawiły. Nie? I nie miałbym za każdym razem siły tłumaczyć swojej dziewczynie, dlaczego dzisiaj mieliśmy wyjść na lody, ale ja zostaję w domu. Nie? Więc... Jasne. Na kartach książki pojawia się wiele twoich przemyśleń własnych, takich, które urodziły się w twojej głowie, czy to będąc na granicy białoruskiej, czy to biegając i pomagając jak tylko mogłeś najlepiej po stronie ukraińskiej, czy to biegając na Woodstocku z plecakiem, ale też przytaczasz wiele bardzo ciekawych i ważnych cytatów bądź opinii różnych osób. I ja pozwolę sobie taki jeden cytat zaznaczyć i pokazać na ekranie. Jeden profesor zawsze powtarzał, że nie mamy być małymi lekarzami, tylko wielkimi ratownikami. Mamy swoją działkę i tego się należy trzymać. Dlaczego? Andrzej Zawadzki, nie pamiętam. Tak. Przytoczyłeś te słowa. Jak bardzo ważne jest w twoim przekazie, w tym polskim sorze, żeby ten cytat wybrzmiał. Jak bardzo chcesz naszemu środowisku powiedzieć, że naprawdę nasza rola jest chyba inna i nasz poziom zaangażowania też być powinien inny, niż często tutaj się przyrównujemy, albo ktoś nas przyrównuje. Co? Czy ja chcę mówić coś w tym momencie do naszego środowiska? To nie wiem, natomiast gdybym... Odnoszę się do książki, bo jednak na pewno w książce było coś takiego, tak? Znaczy, wiesz co? To są moje przemyślenia i moje podejście, mój punkt patrzenia na świat, to są rzeczy, które ja usłyszałem, przetrawiłem, stwierdziłem, że jednak się z nimi zgadzam i biorę je jako swoje, w tym tego słowa znaczenie, że to jest mój nowy punkt odniesienia, więc tak, jakby mogę powiedzieć, słuchajcie, moim zdaniem mamy być wielkimi ratownikami, a nie małymi lekarzami, koniec, kropka. Nie? Natomiast to też jest trochę tak, że z jakiegoś powodu, o którym moglibyśmy dyskutować bardzo długo, wielu medyków, wielu ratowników medycznych przyjmuje inne zawody jako punkty odniesienia. Nie? Jakby oczywiście w wielu kwestiach nasze kompetencje się pokrywają, w wielu miejscach jakby wkładamy ręce razem w niektóre rzeczy, staramy się razem działać, ale zamiast porównywać się, to ja właśnie bym się skupił na tym współdziałaniu, na tym, gdzie ja, ratownik medyczny, uzupełniam mojego kolegę lekarza, gdzie pielęgniarka i jej wiedza czasami kolosalnie znacząca odnośnie chociażby pielęgnowania pacjenta, nie? Uzupełnia to, co ja zrobiłem wcześniej. To też jest, jakby ja uważam, że to niekoniecznie jest czas i miejsce na to, żebym teraz, wiesz, rozwodził się nad problemami naszego środowiska, które ja w sobie rozpoznałem jako ważne. Natomiast uważam, że takie właśnie porównywanie się do innych jest jednym z ważniejszych, ale znów to jest książka, którą napisałem przede wszystkim dla niemedyków, i to jest coś, o czym gęsto ratownicy medyczni zapominają. Jesteśmy zawodem, który spotyka się najgorszego dnia swojego życia. Nie? I to też pada w książce. Nikt do nas nie dzwoni pochwalić się tym, że urodziło mu się dziecko. Nikt do nas nie dzwoni, wiesz, pochwalić się tym, że dziecko się nauczyło chodzić. Dzwonią do nas, kiedy dziecko nagle przestało oddychać. I jakby większość społeczeństwa, nawet jeżeli dla nas nadciśnienie, czy napad astmy, czy padaczka
jest kolejnym dniem w pracy i czymś, przy czym nawet tam tętno niespecjalnie skacze, dla nich jesteśmy jakby ludźmi, którzy pojawiają się właśnie w trudnych chwilach. Robimy coś, wyniki są różne, natomiast my znikamy. Jakby nie wiesz, możesz iść ulicą, jak najbardziej w Warszawie, spotkać patrol policji, zagadać, zrobić sobie z nimi zdjęcie. Nie? Możesz, wiesz, zobaczyć kominiarza, z nimi też sobie możesz zrobić zdjęcie, jest czas, żeby zagadać. Z ratownikiem medycznym spotykasz się tylko zazwyczaj wtedy, kiedy stało się coś złego lub bardzo złego. I społeczeństwo tak naprawdę nas nie zna. I to też trochę jest o tym ta książka. Nie? Jacy my jesteśmy z mojej perspektywy. Z mojej! No właśnie, dlatego trochę... Po jednym kongresie w Krakowie mam prawo reprezentować grupę 26 ratowników medycznych i jakby za siebie i za nich mogę się wypowiadać, dopóki tego prawa nie odbiorą. Natomiast podkreślam, że to jest moja perspektywa, bo znów w książce Kuby zobaczysz tych samych ludzi z perspektywy lekarza, anestezjologa o trochę innym uosobieniu i z innym światopoglądem. I on może zwrócić uwagę na coś innego. Nie? Też wiesz, Kuba nie jest ratownikiem medycznym, jest lekarzem, to też jest trochę inaczej. Nie? Wiesz, wątek, dla którego celowo go poruszyłem, to nie było tak, żeby w tym momencie na antenie NT Live wyrzucać z siebie wszystkie żale do środowiska, że jesteśmy tacy a nie inni, ale to też nie chodzi o to, żeby się cały czas klepać po plecach i mówić, że jesteśmy super, bo często robimy naprawdę okropne rzeczy, niekompetentni jesteśmy momentami, robimy głupoty, nie przyjmujemy wielu rzeczy, które powinny być zrobione zupełnie inaczej. I tutaj jakby nie jest moim celem, ale skoro pada to w książce, sam mówisz o wielu kwestiach, które wymagają poprawy. Wątek z dyspozytorami na przykład, na kartach książki, kiedy czyta osoba niemedyczna, wątek, który mam wypisany tutaj, że nie ma tak naprawdę żadnych wytycznych, żadnych schematów mówiących o tym, kiedy wysłać karetkę. Więc jeżeli ktoś to słyszy, ktoś to czyta, nie medyk, no to mówię, co się odwaliło. Gość medyk pisze o czymś takim, więc jakby o środowisku medycznym jednak mówisz. Więc rozumiesz ten wątek, nie? Wiesz, jak najbardziej. Ja też na przykład, w tej książce przyznaję się do tego, że popełniam błędy. Każdy ratownik medyczny popełni w pracy co najmniej jeden błąd. Mniej lub bardziej tragiczny. Nie da się nie popełnić żadnego błędu. I znów pytanie, wiesz, jakie będziemy mieć do tego podejście? Mi też długo zajęło przyznanie się przed samym sobą, że popełniłem mniej lub bardziej tragiczne w konsekwencjach błędy. Ale mamy znowu dwie opcje. Albo udajemy, że tematu nie ma i nic z tym nie robimy jako środowisko, no albo skoro już, wiesz, ubieramy pomarańczowe spodnie, zgrywamy twardzieli, to bądźmy tymi twardzielami. To przyznajmy się sami przed sobą, że wiele rzeczy w naszej branży wymaga naprawy. Wiele rzeczy w nas samych wymaga naprawy. I naprawdę i z tego, jakby z takiego punktu wyjścia, potem jest łatwiej niż udawać, że jest, wiesz, że jest inaczej. Kwestia chociażby dzisiejsza, wiesz, tematy takie jak intubacja. No tak, gorący temat, od samego rana. Dokładnie, i jakby wiesz, ja też zdążyłem się, tak jak mówiłem ci wcześniej, zdążyłem z siebie zrobić kretyna, bo do wczoraj myślałem, że od dzisiaj mogę intubować na ketaminie, zadzwoniła pani o 8:15 z Polsatu, czy mogę się wypowiedzieć. Wypowiedziałem się, a o 12 się dowiedziałem, że nic się nie zmieniło. No tak. No i okej, ale znów sama intubacja. Kilkanaście razy w życiu intubowałem, nie udało mi się 3 razy, z każdego wyciągnąłem wnioski, natomiast to wiesz, nie mogę wyjść i powiedzieć, że słuchajcie, umiem intubować. Bo moje umiem intubować, twoje umiem intubować, a umiem intubować Jakuba Sieczki, to są zupełnie różne poziomy. I teraz znów pytanie, co my z tym zrobimy? Bo ja jestem za tym, żebyśmy mówili o tym głośno, że jakby spoko, są co najmniej 2-3 sytuacje w medycynie przedszpitalnej, gdzie rurka intubacyjna jest jedynym sensownym postępowaniem. Skoro wiemy, że tak jest, to wymyślmy, jak zrobić tak, żeby ludzie, którzy to robią, mieli nabitą rękę. U nas tego nie ma. Nie? Bo wpuszczasz niemedyków w świat medyczny. I tak jak kilka dni temu byłem właśnie w Warszawie, kiedy rozmawiałem z panią Krystyną Jandą i powiedziałem pani Krystynie, dziękuję pani bardzo za to, że otworzyła pani drzwi teatru nie tylko na samo Pogo i na to, co napisał Jakub, ale też na to wszystko, co jest gdzieś schowane za drzwiami SOR-u, za drzwiami karetki, za drzwiami tych miejsc, gdzie ludzie nie wchodzą. I jakby celowo
nadal ten wątek będę eksponował, że w tej książce bardzo dużo tych medycznych rzeczy dla medyków jest. I z jednej strony sam piszesz, że nie było to twoim celem, żeby ta książka była dla medyków, no ale jednak się tak trochę zrobiło, więc cały czas mnie to intryguje, bo nie wiem, czy to był wypadek przy pracy, czy jednak trochę celowe działanie. Czy wiesz, no jeżeli moim chytrym celem jest to, żeby człowiek, który sięga po tą książkę, przyjął mój punkt widzenia, to ja w cudzysłowie muszę trochę się przed nim i nas wszystkich rozebrać. Żeby to zrobić, muszę go wpuścić. Żeby go wpuścić, muszę mu wytłumaczyć niektóre rzeczy. I jakby wydaje mi się, że to jest taki bardziej wtórny efekt do tego wszystkiego. No właśnie. Natomiast wiesz, to też jest tak, że wielu medyków, i to takich, z których bym się nie spodziewał, napisało po czasie, że cześć, przeczytam twoją książkę. Jakby oczywiście nie ze wszystkim się z tobą zgadzam, ale najfajniejsze, co z niej wyniosłem, to, że nie tylko ja tak mam. Nie? I myślę, jakby mordo, super, jest już nas dwóch. Po czasie okazało się, że jest nas 15, 10, 20. Jeżeli i sam fakt tego, że nie tylko ty masz ciężko w robocie, w tym tego słowa znaczeniu, że wiesz, albo trafiłeś na jakiś kiepski sorry, masz oddziałową, która powinna zmienić pracę, albo że nie radzisz sobie z niektórymi rzeczami, albo że czujesz się sam, albo tak jak my, wiesz, z nowymi kompetencjami, dowiedzieliśmy się, że pójdziesz spać, rano wstaniesz, umiesz podawać ketaminę. To tak codziennie mogę. Wiesz, że twoje odczucia, emocje, obawy dzielą też inni ludzie, więc jakby to jest ta wartość dodana wtórna. Natomiast, tak jak mówiłem już wielokrotnie, nie? Jakby dla mnie tym celem, głównym targetem ludzi, w których wycelowałem, to byli właśnie nie medycy. A wiesz dlaczego? Chętnie usłyszę ja i widzowie i słuchacze. Bo ratowników medycznych jest w Polsce między 20 a 30 tysięcy, nikt nie wie do końca ile. I no tak, też o tym mówiłeś. Nie? A w ogóle jakby personel medyczny w Polsce to jest mniej więcej pół bańki. Czyli zostaje tam 36,5 miliona ludzi, którzy nie mają o naszym świecie pojęcia, a jednocześnie codziennie się z nim przenikają. No tak. Ja pamiętam, kiedy już nie pracując w polskim systemie, moi koledzy i koleżanki, których bardzo serdecznie pozdrawiam, tutaj niedaleko w podstacji, kiedy była kupiona karetka, ja mam nadzieję, że nie popełnię błędu, ale było napisane na karetce, że czasami ryzykujemy swoje życie, żeby spotkać ratownika. I przecież codziennie z pracownikami systemu ochrony zdrowia się spotykamy i rzeczywiście tak jest. Myślę, że jest bardzo widoczna ta twoja robota, którą wykonałeś, bo Marcin Gbiorczyk, on od wielu lat i w prehospitalu, i w intrahospitalu te doświadczenia już ma, ale napisał taki komentarz, że fajnie jest, że piszesz prostym językiem dla ludzi. Robisz taką prostą edukację społeczeństwa, taką robotę organiczną, dodam od siebie. Misyjnej telewizji na tym nie zależy, aby edukować. Ty to robisz i to jest bardzo ważne. I to jest głos środowiska medycznego. Chciałbym, żebyś wiedział, że Marcin to jest autorytet dla nas. I strasznie mocno to doceniam, bo zobacz, ja się nie pcham w rzeczy, które na przykład robi Tomek Janus albo Krzysiu Kotliński, bo oni jakby piszą dla medyków. Jednego i drugiego jakby cytuję. Nie pcham się w rzeczy, które robi ktoś, nie? Bo piszę na przykład dla pielęgniarek, pielęgniarzy. Czytam intensywną.pl, ale tam nie publikuję, albo nie publikuję takich treści, bo się na tym nie znam. Natomiast właśnie mi najbardziej zależy w cudzysłowie oczywiście, bardzo mocno w cudzysłowie, na docieraniu do niemedyków, bo ja tam widzę potencjał na zmiany. I jakby bardzo mocno, ale to bardzo mocno zależy mi na tym, chciałbym, żeby tak było, żeby ludzie trochę inaczej nas postrzegali. Oczywiście my zawsze będziemy, przez to, że jeździmy, wiesz, na sygnale, mamy uniformy, coś tam się dzieje, zawsze będziemy gdzieś tam postrzegani jako ludzie, którzy żyją w ciągłym napięciu, którzy jakby robią różne ciekawe, czasami trudne, drastyczne rzeczy i super. Ale ja bym bardzo, ale to bardzo mocno chciał odczarować bohaterskość naszego zawodu. I to nie dlatego, że my w cudzysłowie nie zasługujemy na peleryny, bo podejrzewam, że wielu z nas zasługuje na peleryny. Nie? Ale chodzi mi o dwie rzeczy. Przede wszystkim o to, że nawet superbohaterowie często gęsto są bezsilni wobec niektórych rzeczy.
I taka największa, przynajmniej z moich doświadczeń, frustracja, czy to rodzin, czy samych pacjentów, wynika z tego, że komuś się wydaje, że przyjdzie ratownik medyczny, poda, wiesz, domięśniowo peralginę i świat będzie lepszy. A druga rzecz, która mi bardzo, może nie to, że przeszkadza, ale uważam, że jest do naprawy, przez to, że my jesteśmy postrzegani jako ci właśnie, w cudzysłowie znów, superbohaterowie, to do tego zawodu pchają się ludzie, którzy chcą być superbohaterami. Jeżeli wstajesz rano i chcesz być superbohaterem, to obawiam się, że powinieneś pogadać ze specjalistą. Ja nie mówię tego prześmiewczo, tylko chodzi mi o to, że jakby są ludzie, którzy są... I to, nie chodzi mi też o ideowców, bo ja sam jestem ideowcem. Chodzi mi o ludzi, którzy naprawdę myślą, że będzie tak jak w ostrym dyżurze, a potem jadą do nadciśnienia, straczka, padaczka, nadciśnienia, straczka, padaczka, w końcu jadą na SOR z jakimś pacjentem, a tam są, wiesz, jakby stykają się z jeszcze większą bezsilnością, niemocą. Tak, I o tym piszesz, między innymi o systemie, tak? Powiedziałeś przed chwilą o jednym z dwóch słów, które były zakazane w zawodzie, znaczy w książce POGO. Odniosę się, bo to jest sprawa gorąca, między innymi bohaterowie, nie ma bohaterstwa, to jest zakazane słowo, ale też z drugiej zaś strony w książce twojej, którą nam podałeś, powiedziałeś też, że definicja tego bohaterstwa może być zupełnie inna. To nie chodzi o to, żeby zjeżdżając na linię zaintubować jedną ręką wcześniaka, ale definicją bohaterstwa jest na przykład to, co się teraz działo na granicy, żeby podać głodnemu dziecku kanapkę albo kubek ciepłej wody i to jest też bohaterstwo, tylko że nie każdy też będzie to robił. I drodzy Państwo, też nie bójmy się chyba też myśleć, że czasami robiąc proste rzeczy, dedykowane drugiemu człowiekowi, czy to w naszej pracy jako medycy, ale nawet sąsiadowi, czy gdzieś na ulicy, możemy być takimi małymi bohaterami. I akurat tu bym się nie zgodził, żeby tego słowa nie używać. Pani Maria napisała do nas taki komentarz i tu bezpośrednio on jest dedykowany Tobie, drogi Janku. Usłyszałem ostatnio od jednego z lekarzy, że właśnie między innymi dzięki takim osobom jak Ty, Janku, my, jako studenci, którzy wchodzą w ten świat ratownictwa, uczymy się szacunku do swojej pracy i w końcu mamy szansę walczyć o pozycję swojej grupy zawodowej i może, jestem Pani Mario przekonany, z pewnością coś zmienić. Bardzo mi miło, bardzo mi miło, tylko pytanie, czy nam wszystkim starczy sił na to, nie? Bo rzeczy do zmiany jest od groma i żebyśmy się zrozumieli, mnie prywatnie cieszy nawet mała zmiana. Jakkolwiek to zabrzmi, teraz może w ogóle będzie oburzenie, ja się naprawdę bardzo ucieszyłem z tego, że dostaliśmy możliwość cewnikowania pacjenta. Nie? Z różnych powodów. Natomiast obawiam się, że i widzę to czasami po sobie, czasami widzę to w rozmowach z innymi medykami, których też pewnie znacie, tymi tak zwanymi rozpoznawalnymi czy aktywnymi w sieci, że mamy przed sobą tak wielką górę roboty do wykonania, a efekty są widoczne czasami nigdy, czasami po latach, czasami po dekadach, że najzwyczajniej na świecie po prostu obawiam się o siły, ale znów, skoro udało się to z kaskami rowerowymi, udało się to z propagowaniem picia wody w upały, to jest w ogóle absurd, trzeba było ludziom tłumaczyć, trzeba wodę pić w upały, ale udało się. To może uda się z tym ratownictwem i bardzo mnie to cieszy, bo naprawdę, ja to też pisałem w książce i mówiłem to wielokrotnie, ja wolałbym, żeby studentów ratownictwa była w Polsce 10 rocznie, ale żeby to byli ludzie, którzy chcą ciekawej pracy ze zmieniających się warunkach, którzy potrafią szanować siebie, niż ludzi, którzy chcą teraz peralginą zmieniać świat. Kiedyś, ja już to przytaczałem, ten cytat Anity Podlasin, fantastyczne też spotkanie, do którego Państwa zachęcam. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie i na Spotify. I Anita tam powiedziała, że do tego ratowniczego tortu, ten ratowniczy tort jest tak wielki, tak ogromny, że dla wszystkich wystarczy miejsca, czasu i przestrzeni do tego, żeby robić dobrą robotę, edukować, przekazywać informacje, mówić o naszych problemach, o tym wszystkim, co się dzieje, więc im więcej nas będzie, to tym ta kula śniegowa
to może będę ten wątek do wątku pani Marii nawiążę, że jeżeli takie osoby będą jak ty, no to ta kula śniegowa się będzie napędzać, będzie się zwiększać, więc siła przebicia naszego środowiska będzie większa i te zmiany, o których mówi Bartek, Tomek, Krzysztof, o których mówimy bazując na EBM-ie, będą przychodziły, a nie będą tylko takim rozmytym faktem. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale ja mam takie poczucie. Tak, jak tym bardziej. Tylko znów ja zawsze będę za ewolucją, a nie za rewolucją, bo rewolucje mają to do siebie, że wiesz, są fajne, jest emocje, przygoda, tylko że rewolucja pożerają własne dzieci. Rewolucje bywają kruche, rewolucje bywają destrukcyjne, a ewolucja jest czymś, wiesz, jak skała. Tylko że jakby ta nasza ewolucja trwa już 20 lat. Uważam, że i tak zmieniło się od groma. Naprawdę, jak siedzi się, obserwuje to, jak wyglądało to wcześniej, to jakby na jakim sprzęcie się pracowało, jakie były kompetencje ratowników medycznych, jakie było w ogóle postrzeganie tego wszystkiego przez różne dramaty. Jakby ogromna robota została wykonana. Tylko że my wciąż widzimy, wiesz, 6, 8, 15 razy tyle do zmiany. I jakby super. Jeżeli jest ekipa do zmian, to jakby bierzmy się i róbmy. Wiem, że jest potrzebna przerwa techniczna, którą Janek potrzebuje. Drodzy Państwo, Janka na chwilkę stąd zabierzemy, ale ja chciałbym skorzystać, drodzy Państwo, z okazji i poprosić Was o pomoc. Mamy taką ambicję, taki nasz jest cel, żeby uzyskać od Państwa możliwie jak najwięcej opinii, recenzji, informacji zwrotnej, feedbacku, łącznie z tymi krytycznymi rzeczami, ciekawymi pomysłami, informacjami, które będziecie chcieli się Państwo z nami podzielić pod kątem działalności od nowego sezonu. Dzisiaj zamykamy 3. sezon działalności Entelive, niedawno 3. urodziny, skromne, jesteśmy naprawdę jeszcze mocno raczkującymi w tej przestrzeni internetowej, jeszcze od groma należy się tutaj nauczyć, ale 4. sezon już za chwilę, już we wrześniu, od 5 września już jest pierwszy odcinek zaplanowany, kolejny we wrześniu już też jest uszykowany, już nawet mamy pierwszych gości, którzy już potwierdzili na 100%, że będą z nami. I tutaj jest moja prośba do Państwa, gdybyście byli tacy uprzejmi, gdybyście mogli poświęcić swoje 2 albo 3 minuty, żeby napisać opinię, recenzję o tym wszystkim, co dzieje się na Entelive, na Facebooku, na YouTubie, na Spotify i jesteśmy też na Instagramie. Ja wiem, że często ten Instagram jest przez nas zaniedbywany. Nie ukrywam, że to wynika czasami z braku czasu. Niemniej jednak będę Państwu ogromnie wdzięczny, jeżeli będziecie poświęcać czas na to, by zajrzeć do nas na naszą stronę na Facebooka i napisać recenzję. Dlaczego to jest dla nas takie ważne? Bo będziemy właśnie eliminować jakieś błędy, bo będziemy się cieszyć też informacją zwrotną, która jest dla nas paliwem rakietowym, ale później to też będzie fantastyczne portfolio, które będziemy chcieli tworzyć, szczególnie, że pod koniec tego roku planujemy 100. wydanie Entelive. W związku z tym bardzo Państwa prosimy o taką informację zwrotną, taki feedback, ale to nie chodzi o to, żebyście nas klepali tylko po plecach i mówili, że jesteśmy super, bo takie opinie się pojawiają i większość z nich takie są i jestem za to bardzo wdzięczny, ale też bardzo będę wdzięczny za informację zwrotną. Janek jest już z nami, cieszę się, już możemy odpalać. Cześć Janek. Witam Was po mojej przerwie technicznej. Nie pytamy, czy to była 2 czy 1, ale fizjologia ma to do siebie, że wymaga również czasami wyjścia z komfortu, jakim się jest. Drodzy Państwo, kolejnym wątkiem do naszej rozmowy niech będzie ten baner. Drodzy Państwo, taki baner jeździ z nami po Polsce i po świecie i na tym banerze pojawiają się osoby, które były w Entelive. Ostatnio spotkałem w Mielnie m.in. Marcina Wojcieszaka i swój podpis złożył. Złożony został podpis też przez Jakuba Sieczko w Warszawie, ale tutaj też pojawił się podpis Janka Świtały, który jest dzisiaj z nami po raz 3. I kiedy pojawiają się nowe podpisy osób, które są na tym banerze, a jest Was coraz więcej, to ja sobie myślę, że jestem wielkim szczęściarzem, że ja Was mogę fizycznie poznać, bo internety internetami, ale spotkania bardzo na żywo są świetne. No i teraz moje pytanie. Tak.
Powiesimy go kiedyś w Muzeum Ratownictwa. Już do muzeum? Nie, kiedyś. Najpierw trzeba to z muzeum zbudować. Takie Dobrze. duże, wiesz, wielkości Muzeum Kopernika. Świetnie, ale najpierw wystawimy to na WOŚP albo na inną akcję, opylimy za wielką kasę, która zasili oczywiście odpowiednie miejsce. I dlaczego wspomniałem o banerze? Powiedz mi, czy miałeś już przyjemność i ogromną frajdę być na wieczorach autorskich bądź popołudniach z czytelnikami, siedząc na przykład w Empiku albo w innej sieciówce, kiedy mogłeś odpowiadać na pytania, kiedy mogłeś wejść w te interakcje, czy jeszcze się to nie zdarzyło? Wiesz co, miałem do tej pory 2 spotkania autorskie, bo też tak jak mówiłem, ja się nie czuję, jakby to powiedzieć, ja się nie czuję, nie uważam się za żadnego celebrytę, nie myślę sobie jako o człowieku, którego ktoś chciałby, wiesz, gdzieś spotkać, natomiast okazuje się, że czasami tacy ludzie są i takie rzeczy robią i to jest bardzo fajne, bo też to jest tak, że spotykasz się z żywym człowiekiem, odbiorcą książki i on zaczyna ci tłumaczyć, albo zaczyna ci opowiadać o tym, w jaki sposób odebrał twoją książkę. I masz takie, o kurde, wow, czyli to się udało, z tym nie wyszło, tu ma rację, a tu się nie zgadzam, bo coś. Natomiast miałem jedną z historii nad tym spotkaniem, nie wiem, czy ci mówiłem. Nie, chyba nie, ale z przyjemnością posłuchamy, drodzy Państwo, prawda? Na pierwszym spotkaniu w Warszawie przyszli głównie ludzie, którzy znają mnie z mediów społecznościowych. To było w knajpie Bracka 20 w Warszawie. To było, siedzimy i jakby skończyliśmy rozmawiać jakby o tej części, skończyła się ta część taka przygotowana wcześniej, pojawiły się pytania z sali i stała pewna pani i zapytała się, czy ja ją pamiętam. A ja powiedziałem, że nie. Ona powiedziała, zaczęła opowiadać historię. Ja wtedy po trzecim zdaniu przypomniałem sobie, kto to jest. I nagle się okazało, że w wielkim skrócie, bo to też nie chcę zanudzać faktami czy opowieściami naszych słuchaczy, ale okazało się, że ta pani tak bardzo mnie zapamiętała z pracy mojej jeszcze jako sanitariusz na SOR-ze, gdzie udało się być człowiekiem dla człowieka, że zobaczyła 7 lat później moją książkę, okładkę, skumała, że ja, zobaczyła, że jest spotkanie autorskie i przyjechała przez całą Warszawę tylko po to, żeby mi po tych 7 latach powiedzieć, że dziękuję, więc ja wtedy byłem bardzo bliski uronienia łzy, bo było to przede wszystkim bardzo mocno miłe, a po drugie to był taki kolejne potwierdzenie tego, że czasami właśnie w naszej pracy najważniejsze jest to, żebyśmy byli ludźmi. No i też jakby to, że nasi pacjenci nas pamiętają. Oczywiście nie wszyscy, tak jak my nie pamiętamy wszystkich pacjentów, nie? Ale nasza robota, mimo tego, że zamykamy kartę medycznych czynności ratunkowych, nie znika i gdzieś tam zostaje. I to też jest taki, wiesz, taki trochę mój kamyczek do naszego ogródka, że powinniśmy, wydaje mi się, że powinniśmy jako środowisko o wiele więcej poświęcać uwagi tym kompetencjom miękkim i też naszemu zachowaniu. I znów poprzednim dyżurze pojechaliśmy do zgonu. Jakby zgon przed przybyciem, mimo tego, że akurat pracowałem na zespole z lekarzem, nie mogliśmy wykluczyć udziału osób trzecich. Generalnie dramat. Ale w tym domu był też pies. I ta pani nie była w stanie z tym psem wyjść. Psu bardzo chciało się na dwór, więc wziąłem tego psa, wylazłem na dwór, wziąłem woreczek na odchody i stałem sobie na trawniku pod domem. Nie wiem, zajęło mi to może 5 minut. Pies się załatwił. Wiesz, to jest nic. A ktoś przy okazji zrobił zdjęcie, więc jakby czekam, kiedy będzie skandal, że ratownicy wyprowadzają psy, zamiast ratować ludzkie życie. Nie? Natomiast znów, wiesz, to było 5 minut. Mogłem wtedy siedzieć w karetce i patrzeć, jak lekarz pisze dokumenty. Mogłem wyjść z psem. Wybrałem to drugie. Jakby ja nie potrzebuję wdzięczności, nie potrzebuję peanów, ale wydaje mi się, że to było, że zrobiliśmy właśnie dzięki temu wszystko to, co można było z naszej perspektywy do tej kobiety zrobić. Po prostu się nią zaopiekowaliśmy. Ja też nie lubię wyjazdów, które okazują się, wiesz, wyjazdem w kodzie pierwszym do wymiany żarówki, nie? Albo do zrobienia herbaty. Ale to też jest tak, że ktoś takie zlecenie przyjął
my przyjeżdżamy, to co mam się na tym człowieku, wiesz, wyżywać albo na niego krzyczeć? Jakby ja wiem, że jakby będąc wypalonym na maksa, nie? Czy będąc zgniecionym tą pracą, jakby takie myśli czy takie zachowania przychodzą, tylko te zachowania też nie giną i te myśli też nie giną. Więc wydaje mi się, że jeżeli bycie ratownikiem medycznym oznacza też to, że raz na jakiś czas kogoś resuscytujemy, a głównie to jakby jesteśmy taką opieką socjalną, no to okej, no jakby no to ja to przyjmuję i biorę to na klatę, bo wiem, że tak jest na całym świecie. Zobacz, tutaj kolejny raz wraca wątek bohaterstwa. W tym momencie dla tej osoby, dla tego czasu, dla tej definicji, to była największa definicja bohaterstwa. Wyjść z psem, któremu się po prostu chciało. Więc ja myślę, że jestem przekonany, drodzy Państwo, że często zapominamy o takich podstawowych rzeczach. Mój nieżyjący dziadek, świętej pamięci Franciszek Szudra, bardzo często powtarzał, że czasami w naszym życiu zapominamy przede wszystkim o tym, że jesteśmy ludźmi. Od razu myślimy o tym, że jesteśmy wojskowymi, lekarzami, inżynierami, a czasami zapominamy, że jesteśmy po prostu najpierw ludźmi, a dopiero pewnymi fachowcami, specjalistami. Myślę, że warto wracać do podstaw. Tylko wiesz, jakby tego nikt nie uczy medyków, nie? Mamy zajęcia z ALS-u, z BLS-u, z urazówki i tak dalej. Nie ma zajęć z bycia człowiekiem, nie? Tak, tylko widzisz, pojawiają się już kolejne, napisała do nas osoba, która nadal prosi o odpowiedź na to pytanie i już za chwilkę mamy Q&A, ale też widzisz, Marcin, który jest z nami nadal, dodał komentarz, wypastowane buty, czysty ubiór, identyfikator i przedstawienie zespołu, wsparcie psychiczne, czy zrobić herbatę, to jest też ten poziom profesjonalizmu, to jest ten poziom bohaterstwa też, o którym mówimy, bo on też może mieć zupełnie inną definicję. Zanim odniosę się do ostatniego wątku i drodzy Państwo będziecie mogli zadawać pytania Jankowi, to jest z nami pan Jędrzej Smokowski, który zadał pytanie, jak można zdobyć koszulkę z nowym logo NT. Panie Jędrzeju, to jest coś niesamowite, że Pan pyta, to proszę już w tym momencie skorzystać z tego linku i tutaj od razu zaznaczę, że zarówno logo i sama koszulka jest wykonana przez Pawła Kamysza, Kamysz koszulki ratownicze. Proszę wejść tam na ten link, w to miejsce i można taką koszulkę sobie nabyć. Ta cena nie jest jakoś super wysoka, pokrywa ona w pełni koszta związane z przygotowaniem, z zakupem koszulki, więc myślę, że jeżeli Państwo chcecie, a jest to dla nas bardzo miłe, że już w tym momencie składacie taką chęć, czy taką potrzebę, to jest to z pewnością ogromnie miłe. Ostatni wątek, który chciałbym poruszyć, związany z książką Polski SOR, uwaga, będzie bolało, no to jest to, co zawarłeś w książce, co związane jest też z nami. I znowu wrócę. Mówisz o depresji, mówisz o alkoholizmie, mówisz o uzależnieniach, mówisz o rozwodach, mówisz o złych sytuacjach, mówisz o próbach samobójczych, mówisz o tych wszystkich rzeczach. I teraz ja mam takie pytanie do ciebie. Po co się to tak naprawdę tutaj znalazło w tej książce? Bo tak naprawdę te wątki, o których teraz powiedziałem, to jest materiał na osobną książkę. O tym też znowu mówił Jakub, było to pokazane w Teatrze Polonia, ale dlaczego musiało się to akurat znaleźć w tej książce? Wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli, albo inaczej, nie wydaje mi się, jestem w 100% przekonany, że jeżeli ktoś ma tą książkę przyjąć jako reportaż, któremu może wierzyć, to należy mu się cała prawda, prawda i tylko prawda. Skoro tak jest, a tak jest, to chciałem przede wszystkim opowiedzieć o tym dlatego, żeby czytelnik mógł zdać sobie sprawę z ceny, jaką płacą pracownicy medyczni. Po drugie, dlatego, to też był taki trochę kamyk znowu, to może taki trochę palec pod żebro. Nie? I tam jest też tak w książce ta scena, nie? Gdzie pielęgniarka strofuje pana pod wpływem, a sama po dyżurze idzie i doprowadza się do bardzo podobnego stanu. No ale znów tak jest i trzeba o tym mówić. I trzecia rzecz, mi bardzo, ale to bardzo mocno zależało i również jakby pisząc ten fragment, czy jakby opowiadając o tym wszystkim, żeby czytelnik miał szansę zrozumieć, albo miał szansę przyjąć, że ja też jestem człowiekiem. Każdy z nas też jest człowiekiem. Mamy swoje zalety, a mamy też swoje wady. Mamy swoje mocne strony, mamy swoje słabości. Więc uważam, że jakby gdybym nie powiedział, tym bardziej tak dosadnie, no to książka byłaby niekompletna. Nie? Czegoś by zabrakło.
I brakowałoby całkiem istotnego fragmentu w tej kompletnej, w mojej ocenie, opowieści, więc to tak jest. I znów jakby chciałbym, żeby ratownik medyczny czy ratowniczka medyczna, która zauważy, że nagle przesadza z jakąś substancją psychoaktywną, po pierwsze dowiedziała się, że mamy do tego, w sensie usłyszała od kogoś innego, miała szansę przeczytać od kogoś innego, że nie tylko ty tak masz, a po drugie zobacz, jak kończą inni, chyba potrzebujesz pomocy, nie zgrywaj twardziela, twardzielki, bohatera, bohaterki, tylko idź po pomoc, bo albo będziesz o siebie walczyć, albo niestety podzielisz los wielu naszych świętej pamięci kolegów i koleżanek, których już z nami nie ma. Bo nikt im nie powiedział, że ma tak samo, bo nikt do nich nie wyciągnął ręki, bo nikt im nie pomógł z tego wyjść. Więc jakby I też wiesz, mamy ogromny problem jako medycy z alkoholizmem. Ogromny w Polsce. I chodzi mi jakby o jego skutki, o to, z czym mierzymy się na dyżurach i tak dalej. Jednocześnie w mediach społecznościowych pojawiła się, wojna z reklamami alkoholu. Coraz więcej się o tym mówi. Coraz więcej mówi się o tym, że w polskie społeczeństwo nie potrafi pić. I to jest mój głos w tej dyskusji. Drodzy Państwo, nie porozmawiamy dzisiaj tak bardzo mocno, jakbyśmy chcieli, o wątku medycyny na granicy. Nie będziemy celowo mówić o tym, co się działo kilkanaście kilometrów za granicą polsko-ukraińską. Nie będziemy mówić o tych spektakularnych wydarzeniach związanych z rodzajem zdarzeń, do których Janek i jego koledzy i koleżanki jeździli, bo jak się zapoznacie, drodzy Państwo, z książką, to tam wcale nie będzie jakoś spektakularnych dużo rzeczy. Tam będzie okrywanie ludzi kocem, tam będzie przebieranie z mokrych ubrań, tam będzie dawanie dziecku kubusia i wypuszczanie znowu w ręce systemu. Nie spodziewajcie się, drodzy Państwo, że znajdziecie tam mięso takie z ostrego dyżuru. Tam będzie o innych rzeczach, z którymi tacy medycy jak Janek i koleżanki i koledzy się spotykali. Ja zachęcam Państwa do posłuchania odcinka poświęconego pracy medykom na granicy. I myślę, że to jest dobry moment, żeby do tego wrócić. Myślę, że jest to świetny moment, żeby posłuchać o tym, co medycy na granicy mieli wtedy do powiedzenia, którzy byli zaproszeni do studia NT-Live. Za chwilkę wkleję link. Bardzo dobrą sytuacją jest posłuchać o takiej osoby jak Janek, właśnie na kongresie w Krakowie, co tam było zrobione, jak ten system, który w przeciągu kilkudziesięciu godzin został skonstruowany, a system, w którym my pracujemy na co dzień, który już jest od wielu lat, czasami jest taki, że się albo my, albo pacjenci od tego systemu musimy odbijać. W związku z tym zachęcam wszystkich Państwa do tego, żebyście zajrzeli do tej książki, żebyście ją przeczytali, żebyście też mieli okazję do tego, żeby wypowiedzieć się, czy ona jest ok, czy nie jest ok. Dajcie feedback Jankowi, bo jeżeli ma plan zrobić drugi tom, no to może bądźcie też Państwo inspiracją dla Janka ku temu, żeby pojawiły się pewne wątki. Może nie miał odwagi o jakichś wątkach napisać. Mi też, i taki też mam gdzieś pomysł i to jest jakby jeden z wniosków, który wyciągnąłem, że jeżeli powstałaby druga, może trzecia, piąta, 10. część, to uważam, że fajnym pomysłem byłoby wpuszczenie do nowych części, jeżeli będą, podkreślam, bo to jakby ja nie mam żadnych tam gotowych skryptów, nic takiego się nie dzieje. Danie głosu innym ludziom. W sensie jest kilku ratowników medycznych, którzy wcale nie są aktywni w sieci, nie są ludźmi, którzy się chwalą tym, co robią. Natomiast mam ten zaszczyt, że ich znam, mam ten zaszczyt, że się od nich uczyłem, mam ten zaszczyt, że gdzieś tam udało nam się nad jednym poszkodowanym pacjentem ten bandaż, czy węflon, czy cewnik skrzyżować i znam ich historię. I prywatnie, i też jako ten tak zwany internetowy twórca, naprawdę uważam, że powinniśmy tę historię wziąć, oczywiście zmienić rzeczy umożliwiające identyfikację, ale dać tym ludziom i tym historiom wybrzmieć. Oczywiście, że to będzie bolało jeszcze bardziej niż to, co ja sam miałem okazję widzieć. Oczywiście, że wybierzemy może nie takie najbardziej krwiste czy mięsiste historie, ale takie, które zapadają w pamięć. Nie? Takie, w które nie uwierzyłbyś, gdybyś nie pracował w systemie. Nie uwierzyłbyś, gdybyś sam niektórych rzeczy nie widział na własne oczy. I jakby
ja też jakby, jak ktoś mi wiesz, napisał, nawet na Legimi taki komentarz był, że to jest bajdurzenie, nie? I ja tam odpisałem, mówię, no gdybym tego nie widział na własne oczy, to pewnie też bym tak pomyślał, nie? Tylko że znów podejrzewam, że każdy z nas, kto nas dzisiaj ogląda, każdy medyk, medyczka, ma też historie, w które nikt inny by nie uwierzył. Nie? Może to będzie kiedyś praca zbiorowa. Może każdy dostanie jeden rozdział i napisze to, co myśli, bo tak jak powiedział dzisiaj Marcin Wojcieszak, każdy prawo ma do tego, żeby się komunikować ze światem, wypowiadać się, każdy ma prawo, żeby napisać swoją książkę. To jeszcze jedno pytanie, bo by mi umknęło. Co znalazło się w drafcie, co ja przeczytałem, drodzy Państwo, i tutaj muszę przyznać, że znam draft, czyli coś, czego Państwo nie przeczytacie. Nie wiem, czy to Janek będzie mógł powiedzieć, czy też nie, ale mam nadzieję, że tak. Co było w drafcie, co się na pewno nie pokazało w książce, a o czym byś mógł powiedzieć, i za chwilkę przechodzimy do pytań i komentarzy. Czy z rzeczy, o których mogę publicznie powiedzieć, to nie znalazły się tam szczegóły umożliwiające identyfikację wielu osób zaangażowanych w robienie dobrych rzeczy. Jakby niestety trzeba z tego, i jakby na tym postawimy kropkę. Natomiast głęboko wierzę w to, że o tym wszystkim będzie można powiedzieć. Na pewno nie za rok, na pewno nie za 2, ale minie trochę czasu i będzie można do niektórych historii wrócić, pod warunkiem, że kogoś będą jeszcze interesować i opowiedzieć historię ludzi, o których naprawdę, ja też powiem to samo, co powiedziałem na kongresie w Krakowie, chociażby w kontekście granicy. Tam zadziało się tak dużo rzeczy dobrych, które niestety niektóre osoby w obecnej sytuacji narażają na odpowiedzialność karną, że tu i teraz musimy milczeć. Ale takiego bohaterstwa, jak chociażby na Podlasiu, i to wcale nie z rąk medyków na granicy, jakby nie widziałem nigdy w życiu i mam nadzieję, że już nigdy w życiu nie będę musiał oglądać. Natomiast uwierzcie mi na słowo, moi drodzy, że są na świecie ludzie, którzy jakby to porównać, albo inaczej, wydawało mi się, że o niektórych rzeczach tylko czytałem w książkach historycznych albo oglądałem w filmach, a tu okazuje się, że są ludzie, którzy mają tak silny kręgosłup moralny, że naprawdę potrafią postawić się całemu światu, nie bacząc na ryzyko, robić rzeczy wielkie, nie? I to jest coś, czego ja na pewno do końca życia nie zapomnę i chciałbym, żeby to wybrzmiało. I też jakby te fragmenty tam są. Są też rzeczy odnośnie chociażby współprac z niektórymi tam służbami, osobami, też trzeba było usunąć po prostu dlatego, że mogło to zostać źle zrozumiane albo nadinterpretowane. To też jest trochę tak, że no umówmy się, ja nie jestem agentem wywiadu, jakby z nikim nie współpracuję, nikomu nigdzie nie wynoszę dokumentów, więc no, opieram, jakby w książce są tylko, nawet jeżeli pisałem o jakichś przypadkach, nie? Czy jakieś, opisywałem jakieś wydarzenia z systemu, to tak naprawdę to wszystko można znaleźć w internecie. Nie? Chociażby wypadek w Szczecinie i tak dalej. Więc jakby do tego było, takich rzeczy do wycięcia było bardzo niewiele. Natomiast wychodzę z założenia, że jakby nie można sobie budować w cudzysłowie czegokolwiek czyimś kosztem. Więc jeżeli osoba, o której piszę, prosi, żeby coś wyciąć, to ja to wycinam i nie dyskutuję. Nawet jeżeli mi to zaburza ciąg logiczny zdania i robi mi wielką wyrwę w materiale, a ja mam 20 minut, żeby wysłać materiał do wydawcy. Trudno. Jego bezpieczeństwo jest najważniejsze. Drodzy Państwo, tak jak obiecałem, już teraz wklejam link do odcinka z Medycy na granicy. To był naprawdę ważny odcinek. Była tam Agata Bryk, był Grzegorz Choroszkiewicz, był Paweł Łukasiewicz i był Marcin Janik. Całą czwórkę serdecznie pozdrawiam. Od Agaty już mamy podpis na naszym banerze. Jest, mam nadzieję, w kolejce jest tutaj potwierdzenie, że jest podpis od Agaty i mam nadzieję, że pod Agatą podpiszą się zarówno Grzegorz, Paweł, Marcin i wszyscy pozostali. Jak tylko kiedykolwiek się z Państwem gdzieś spotkam, nawet ci, którzy nie byli w naszej audycji, to ja Was poproszę o ten podpis, bo to będzie dla mnie ogromne, wielka rzecz. Cieszyć się taką pamiątką. Drodzy Państwo, zapraszamy do zadawania pytań.
zapraszamy do komentowania jeszcze naszego przebiegu spotkania. Takim komentarzem niech będzie komentarz pani Marii. Trzeba mówić o swoich słabościach i potrafić przyznać przed samym sobą, że jest coś nie tak. To też na szczęście zaczęło się zmieniać i depresja, wypalenie zawodowe przestaje być tematem tabu. I to chyba największa siła, żeby przyznać się, że ktoś, kto dla społeczeństwa bywa bohaterem, może mieć gorszy czas i nie jest to żaden faux pas. I pani Maria jeszcze dopisała, i zapisanie, i mówienie o tym osobiście. Janku, bardzo tobie dziękuję. A ja za panią Marię trzymam mocno kciuki i życzę jej, żeby jej nigdy nie zabrakło tego zapału, który ma. Fantastycznie. Pojawiło się pytanie od pana Michała. Panie Michale, dobry wieczór. Doskonale, że pan się dzisiaj z nami tutaj spotkał, jest nam z tego powodu niezmiernie miło. Pan Michał zadał pytanie, czy zdarzają się uzależnienia ratowników medycznych od opioidów? No tak, na całym świecie, również w Polsce, tak. Tylko nie mamy pojęcia w Polsce, jak duży jest to problem. Jakby nikt tego nie bada, nikt tego nie weryfikuje, słyszy się różne opowieści, czasami zna się ludzi, za którymi takie historie krążą. Pracuje się w miejscach, w których są problemy z książką rozliczenia narkotyków, ale nic więcej się nie dzieje. W sensie jakby nie ma, system nie widzi problemu, o tak. Panie Michale, jest kilka wątków na ten temat. O morfinie, o fentanylu, o wbijaniu gwoździa wieczorem i rano, o imprezach, znajdzie się tutaj, tak więc zachęcamy. Więc jakby znów wszystko jest dla ludzi, może niekoniecznie w takich ilościach, w jakich ci ludzie to przyjmują, ale problem jest, nie? Problem naprawdę jest. Pojawiło się wcześniej też takie pytanie odnośnie tych procedur, odnośnie tego, co mówiłeś, tych takich bardzo specjalistycznych, o tym, co się też dzieje w obecnym czasie, kiedy jednego dnia się zasypiamy z taką świadomością proceduralną w ratownictwie, a na drugi dzień budzimy się zupełnie w innym. I Marcin Gbiorczyk napisał krótki komentarz, ale bardzo oddający czasami właśnie to, że na piedestale stoją pewne definicje, pewne słowa, pewne rzeczy i tutaj intubacja święty gral. No kurczę, ja mam czasami takie wrażenie, że jak przyznaję się wprost, że nie potrafię robić tego tak dobrze, no to mam wrażenie, że może środowisko chciałoby mnie zlinczować. No nie wiem, wydaje mi się, że jest dużo więcej rzeczy do zrobienia niż tylko ta słynna intubacja wcześniej, które trzeba zrobić również po mistrzowsku, żeby nam ten pacjent się, tak mówiąc, żeby nie wymagał intubacji. Żeby właśnie nie wymagał tej intubacji, więc no jak to z tym święty gralem jest? Jest ten święty gral to pod tą intubacją, czego go nie ma? Wiesz co, to wszystko zależy, w sensie jakby w mojej bańce medyków, z którymi pracuję i z którymi się przyjaźnię i z którymi się spotykam, jakby wiesz, jest w cudzysłowiu, w tym ratowniczym słowie fajnie, jest fajnie, kiedy trzeba było zaintubować i udało się zaintubować. Ale są też sytuacje, ja sam brałem udział w sytuacji, w której nie udało się zaintubować, nie? Jakby tam wiesz, dużo się działo, mniejsza o większość, natomiast z jakiegoś powodu i chyba wydaje mi się, bo mi się tylko może wydawać, powinniśmy wrócić do tego wątku porównywania się z innymi zawodami, że, o co rozmawialiśmy. Jakby, że wsadzenie komuś przez szpitalnie rury do tchawicy miałoby o czymś świadczyć. No świadczy o tym, że wsadziłeś rurę do tchawicy. Jakby znów, my nie jesteśmy poddawani, wiesz, superwizji, nie mamy możliwości uzyskania feedbacku. Może się okazać, że człowiek, który, wiesz, wykonał jako ratownik medyczny 600 intubacji, u przytomnych, nieprzytomnych i tak dalej, połowę zrobił źle, bo u połowy doprowadził do, wiesz, desaturacji. Może się okazać, że zrobił 600 super, tylko że znów, no nie wiem, bo nie ma z tego powodu jakby nie ma feedbacku. Nie? Jakby nam też się zdarza intubować w pogotowiu ratunkowym. Oczywiście mamy alternatywy, natomiast są sytuacje, w których jakby nie ma alternatywy dla intubacji. No i udaje się, bo mamy dla przykładu przewagę sprzętową, mamy wideolaryngoskopy, prowadnice, takie i tak dalej. Mamy fajne zespoły, kompetentnych ludzi, może nie do końca zgranych ze sobą tak, jak powinniśmy być zgrani, wiesz,
w idealnym świecie, no bo nie jesteśmy w stałych zespołach i tak dalej, ale jakby robimy to dobrze, nie? Potwierdzamy położenie luki intubacyjnej, ale znów możemy to potwierdzić, bo mamy nad sobą kierownika, który kupił nam kapnografy, więc jakby i tak dalej, te procedury jakieś tam są i staramy się to robić, ale znów to my, a pytanie co jest 2 pogotowia obok, nie? I tak dalej, więc natomiast nie wiem, czy mi intubacja imponuje. No jakby są trudne intubacje, widziałem trudne intubacje, widziałem, co wyczyniają specjaliści anestezjologii. Ja bym niektórych pacjentów tak nie zaintubował. Też widziałem to słynne intubowanie w bąbelki, pacjenta zalanego krwią, gdzie lekarka po prostu wsadziła rurkę tam, skąd wydobywały się bąbelki, okazało się, że udało się. Tylko że no znów to jest lekarz anestezjolog, człowiek z doświadczeniem, z nabitą ręką. A co gdyby się okazało, że te bąbelki to są rzeczywiście, ale z jakiejś nieanatomicznej dziury, która się zrobiła po wcześniejszych próbach i tak dalej. Jasne. Więc jakby no, zamykamy wątek. Pozdrawiam nas kolejne osoby, które są zaprzyjaźnione z MT Live i cieszymy się, że jesteście. Czakmet, siema panowie, spóźniony, ale jestem i to jest najważniejsze, żeby być razem nawet na ostatniej końcówce naszego maratonu. Jest z nami dzisiaj Krzysztof, paramedyk Foto Art. Krzysztof, bardzo serdecznie Ciebie witamy. Dziękuję, że obowiązki, nie wiem, czy pacjentom, czy dyspozytorowi dziękujemy, że mogłeś do nas wpaść. Bardziej wielowątkowy temat, ale fajnie, że jesteś. Pan Michał jeszcze dopytuje, dlaczego tak jest, dlaczego nie reagujemy na to, że ten problem z tymi opioidami... Ale kto nie reaguje? Bo koledzy, koleżanki reagują po pierwszej stopie, jakby jakieś tam reakcje są, nie? Na zasadzie zwolnienia kogoś albo rozmowy z przełożonym. Natomiast dlaczego system nie reaguje? Nie wiem. Przypominam, że żyjemy w państwie, w którym komendant główny wystrzelił z granatnika przeciwpancernego w komendzie głównej i nic się nie wydarzyło. Więc jakby nie mam pojęcia. Naprawdę nie wiem. Pytanie, które pojawiło się na początku od Brahma i tak dalej. Dzień dobry, uśmiech. Książka bardzo fajna, świetnie się czyta, ale mam pytanie do Janka. Kim są te osoby, z którymi ma zdjęcia w książce? Tych zdjęć jest tutaj mnóstwo. No to kim są te osoby? Wybierz pierwsze zdjęcie z brzegu. Dobra, pierwsze zdjęcie z brzegu, otwieram. No tu jest jego wredna gęba, to nie. Tutaj też nie ma osób. Idziemy dalej. Tu jest znowu Janek. Strach otworzyć lodówkę. Kto jest na tym zdjęciu? Michał Kaczmarczyk, ratownik medyczny, z którym miałem zaszczyt i przyjemność pracować na SOR-ze we Wrocławiu. Wszystkich, drogi widzu i drodzy, albo słuchaczko, albo widzko, nie jesteś w stanie. Bo to jest trochę tak, że jakby ci ludzie są jakby specjalnie nie są podpisani. Żyjemy niestety w czasach internetu, gdyby każdy zdjęcie był podpisany z imienia i nazwiska, to ci ludzie straciliby w jakiś tam sposób swoją anonimowość. Nie wiem, czy każdy tego potrzebuje, żeby pisał do niego jakiś tam człowiek z piwnicy o 2 w nocy wiadomości w stylu ej, znasz Janka? Albo coś, nie? To też jest trochę tak, że jakby to są wielu z tych ludzi specjalnie jest niepodpisanych z tego względu, że są bohaterami różnych sytuacji i jakby oni po prostu są. Jakby ja wysłałem im te zdjęcia, pytając oczywiście o zgodę i tak dalej. Natomiast nie do końca wiem, czy potrzebuję, żeby na przykład fotka Grześka Choroszkiewicza była z nim powiązana, nie? Może Grzesiek mogę teraz każdą książkę podpisać, jakby każde zdjęcie Grześka Choroszkiewicza w tej książce, że to on, jakby luz. Mógłbym pokazać, swoje koleżanki i kolegów ze studiów, bo tam też są. Pytanie, czy to by coś zmieniło w odbiorze? Pewnie trochę tak, ale nie było dla mnie to aż tak istotne. Jasne. Pojawiło się pytanie od pani Wiktorii K. w komentarzach. Pani Wiktoria zadała pytanie takie bardzo przyziemne, związane z finansami w naszym zawodzie. Pani Wiktorio, z racji tego, że w każdej części Polski u dysponentów różnych te ceny się będą różnie przedstawiać, pani Wiktorio, że tego pytania tutaj nie wrzucę, bo doświadczenia Janka będą takie, kogoś innego będą takie. Ja bardzo serdecznie zachęcam Państwa do tego, żebyście się mogli podzielić informacją bardzo prozaiczną, kto ile zarabia na godzinę. Pytanie zostawię bez komentarza. Dla mnie osobiście może się
wzbudzić jakaś emocja, kiedy czytam takie pytanie, ale z szacunku do widza, do słuchacza, w tym momencie widzki i słuchaczki, proszę Państwa o podzielenie się ewentualnie jakimiś komentarzami, ile to się zarabia na godzinę w SOR-ze i ile w karetce, bo ja w tym momencie, Pani Wiktorio, chyba nie do końca wiem, a Janek myślę, że też tylko powie z punktu widzenia swojego doświadczenia, ale to w ogóle nie oddaje. W ogóle czekam, mam aneks do podpisania, więc jak będę na dyżurze jutro, to się dowiem, ile zarabiam, bo jakby nie wiem, zmieniły się wynagrodzenia, dostaliśmy trochę więcej, ile, nie wiem. Ale też jest pytanie bardzo ważne, no bo z punktu widzenia wyboru ścieżki zawodowej w przyszłości, bo wiemy, że utrzymać rodzinę za coś musimy, o wątkach finansowych też mówiłeś w książce, no warto wiedzieć, że w przeciągu miesiącu się zarobi tyle i tyle, żeby utrzymać rodzinę, spłacić kredyt, pojechać na wakacje. O tych wyjeździe na wakacjach też pisałeś w książce, kiedy musiałeś już w końcu odpocząć, bo było tego za dużo, bo było tego tych wszystkich bodźców ogromnie kiedy już stałeś się sam nieznośny dla siebie, dla twojej partnerki, dla funkcjonowania w świecie. Jak ważny jest, i tu moje pytanie dla ciebie, ważny jest odpoczynek, jak ważny jest dla ciebie najważniejszy, jest najważniejszy. To nasz odpoczynek zawiera się w tej pierwszej, najważniejszej zasadzie ratownictwa medycznego, czyli nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Sztuka mówienia nie, albo jakby dbania o siebie, o swój komfort jest jedną z najważniejszych rzeczy, o których nikt mi nigdy nie powiedział. I teraz, jak wiesz, mi też zdarza się iść na dyżur 24, 36, 48 godziny, jakby no nie jestem z tego dumny, natomiast globalnie dbanie o siebie i dbanie o swój odpoczynek w życiu jest czymś, o czym jeżeli zapomnimy, to się bardzo szybko mści. Bardzo szybko. Janek, mam dla ciebie przygotowane w tym Q&A pytania, komentarze od osób, które nie ma dzisiaj z nami. Znalazłem pewne osoby w internecie i nawet chciałem do nich napisać na Facebooku, ale pomyślałem, po co? Skoro podzieliły się te osoby swoimi opiniami i one są na stronie Empiku pod twoją książką, jest bardzo dużo pozytywnych komentarzy i pozytywnych wpisów związanych z twoją pracą, jaką wykonałeś. Ale drodzy Państwo, pojawiło się tam przynajmniej 6 albo 7 komentarzy, które są bardzo negatywne i zostały one tam zamieszczone. Pozwoliłem sobie je zgromadzić i pomyślałem sobie tak, jest ich 7. Janek, wskaż jakąś liczbę od 1 do 7, one są losowo wybrane. Drodzy Państwo, Janek tych komentarzy, jeżeli je czytał na stronie Empiku, to je może znać, a jeżeli nie, no to ich nie zna. I postarajmy się być bardzo obiektywni, żeby się odnieść na przykład do 2, czyli od 1 do 7 wybierz, ja ten komentarz przeczytam i bardzo bym Cię prosił, żebyś się mógł do tego odnieść. 3 i 6. 3 i 6, dobrze. Pod komentarzem numer 3, pani Danuta. Pani Danuta napisała taki komentarz. Nie polecam. Autor, a zarazem główny bohater nic pozytywnego nie powie o pracy ratownika. Młody człowiek, wypalony zawodowo, chyba na początku zawodowej drogi. Uważa, że większość pije po pracy, jest na lekach i tak dalej. Gdybym chciała być ratownikiem, a wcześniej przeczytałam tę książkę, to pewnie bym zrezygnowała. Jeden bełkot, jak dla mnie, pracownika służby zdrowia. No. Proszę bardzo. No, znów? Musisz się zmierzyć. Mam go skomentować, no jakby no. Tak, musisz się zmierzyć z krytyką. Dostałeś feedback. No dobrze, to pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli ktoś podpisuje się jako pracownik służby zdrowia, to chyba nie pracujemy w jednym systemie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że no właśnie po to jest ta książka. Żeby ludzie, którzy nie powinni być ratownikami medycznymi, no przy przeczytaniu jej rezygnowali z tego zawodu, żeby jakby nie robili tego, żeby się w to nie pchali. Oczywiście no bełkot, no bo ja bełkoczę, no całe życie bełkoczę, całe życie myślę w sposób strumieniowy, czy jak wpadnę w jeden strumień świadomości, to dopóki nie przeskoczę w drugi, to jakby to w nim tkwie. No jakby to pani Danuta ma rację, no. Natomiast tak, no może nie to, że większość, bo tu użyła całkiem sporego zaokrąglenia, no duża część, no taka jest prawda. Jakby nie ma polskich badań, są badania zagraniczne i jakby no wątpię, żeby to się specjalnie różniło w naszym systemie na plus.
Więc jakby no trzeba pani Danucie przyznać rację. Więc... No to się zgadzamy. 6. komentarz jest niestety podpisany anonim i powiem szczerze, drogi Janku, nie chciałem tego zamieszczać, no bo skoro anonim, no to, ale skoro zasady, rules is rules. Tak więc robimy dokładnie ten sam sposób. On jest trochę dłuższy, więc drodzy Państwo, pozwólcie, że postaram się nie zepsuć tego przekazu. Anonim napisał: mało jest książek, których nie doczytałem do końca. Polski SOR należy do tych, na które czekałem, żeby przeczytać. Kupiłem z uśmiechem i radością, z entuzjazmem, brnąłem przez kolejne rozdziały w oczekiwaniu na spełnienie moich oczekiwań. Po czym rzuciłem książką o ścianę. Megalomania i narcyzm autora, przechwałki, samozachwyt to 80% treści. Autor po 3 latach pracy w systemie ratownictwa zgłębił wszystkie jego tajemnice, meandry i stał się nadczłowiekiem. Tylko pogratulować. Najgorsze, co nastąpiło potem, to manifest polityczny. Jestem w stanie zrozumieć, że każdy ma swoje sympatie i antypatie polityczne i ustrojowe, ale gdybym chciał o tym przeczytać, to spojrzałbym na inną półkę w księgarni lub wybrałbym inną prasę codzienną. Plusem książki jest oczywiście element edukacyjny, znajomość udzielania pierwszej pomocy i tak dalej. Kolejnym plusem autora jest zaangażowanie w uświadamianie społeczeństwa w temacie, tylko że sięgający po ten tytuł są najczęściej obeznani w temacie, a często są pasjonatami ratownictwa i mają wiedzę, jak udzielić pierwszej pomocy. Z książki mogę się ewentualnie dowiedzieć, że praca w RadMed po użyciu substancji psychoaktywnych jest spoko. Zmarnowane pieniądze. To jeżeli ten anonim dzisiaj z nami jest, to niech da mi znaka, chętnie tą książkę od niego odkupię. Co mogę, jakby widzisz, no ma prawo, no napisał komentarz, jakby to jest jego opinia i ja jako autor tej książki mogę powiedzieć tylko, no jest mi przykro, że nie trafiłem ze swoją twórczością w jego gust. No tyle, no ma prawo, ale wiesz, i znów trzeba go docenić z 2 powodów. Po pierwsze się rozpisał, to znaczy, że mu zależało. Po drugie, nie doczytał książki do końca. Więc nie wiem, co będzie. Chociaż nie wiem, wydaje mi się, że tam trochę tak konfabuluje, bo rozdział o udzielaniu pierwszej pomocy jest na końcu. Spryciarz. Spryciarz. No, ja ci mogę powiedzieć, no, ma prawo, no, tak jak mówiłem wcześniej, no, nie każdemu to się musi podobać. No, przykro mi, że tak jest, no, ale tak jest. No. Natomiast jestem mu wdzięczny za opinię. No. O tym, czy ja jestem megalomanem i zakochanym w siebie bucem, no możemy dyskutować, tylko że ja nie jestem stroną w sprawie. Nie? To jest jedna rzecz. Druga rzecz to to, że jakby to jest moja książka i w każdej książce, albo znaczy tak długo jak w systemie, w którym pracujemy, politycy będą zabijali ludzi, tak długo w każdej książce prawdziwej o ochronie zdrowia wątek polityczny będzie. A to, że ja mam lewicowe poglądy, to jakby no nic nowego. Jestem dłużej lewakiem niż istnieje Partia Razem. Jakby no, ciężko, żebym tam teraz wprowadzał, czy opisywał, wiesz, pochwały dla nie wiem, jakiegoś darwinizmu społecznego albo dla prywatnej ochrony zdrowia. Natomiast jakby no, bałem się, że przeczytasz coś w stylu, wiesz, opinie, nie wiem, trzeba by jak to się mówi, ocenzurować w trakcie czytania, bo takich też tam trochę było, szczególnie wiesz, ze środowisk antyszczepionkowych, czy ludzi, którzy bardzo mocno wywołałem dysonans poznawczy, bo oni naprawdę wierzyli w to, że szpital w Leśnej Górze istnieje, a ja przychodzę i mówię, nie, to tak nie wygląda. Wiesz co, tych komentarzy znalazłem na stronie Empiku 7, wybraliśmy 2, ale są pozostałe. Ja tobie chętnie później gdzieś tam podrzucę i może się odniesiesz do nich na Instagramie albo w innej przestrzeni. Nie wiem, zostawiam taki komfort dla ciebie, bo też chciałem, drodzy Państwo, żeby wybrzmiało to bardzo mocno. NT-Live w swojej takiej praktyce, którą uskuteczniamy od 3 lat, to nie jest tylko tak, żebyśmy się głaskali wszyscy po główkach i mówili, jak jesteśmy super, bo to nie chodzi o to. Mówimy o trudnych czasami sytuacjach, a będziemy pierwsi, którzy będą do tego naszego kamyczka, ogródka wrzucać wielkie kamyki, nie małe kamyczki, bo dzięki temu się będziemy rozwijać i dzięki temu, że Państwo jesteście z nami i będziecie piętnować pewne postawy, będą tacy ludzie jak Bartek Zimoch, który mówi wprost, że to jest nie tak, nieprawidłowo i wręcz kategorycznie źle, to ten kanał
ta forma przekazu się będzie rozwijała. Więc celowo znalazłem te komentarze, żeby Janek się poczuł trochę nie tak do końca komfortowo, że wszyscy mówią, jaki on jest super i fajny. No ja wiem, że masa osób mnie nie lubi, tylko że właśnie myk jest taki, że jakkolwiek to zabrzmi, ja nie potrzebuję, żeby mnie wszyscy lubili. Ja mam swoich kolegów, swoich przyjaciół, ludzi, którzy są dla mnie ważni. Jakby wchodząc do internetu, jakby nastawiasz się na strzała z każdej strony. Jakby i takie strzały, czy takie opinie, jakby też jestem gotowy przyjąć, tylko czy to coś zmieni w moim życiu? No nie, bo ja będę dokładnie taki sam, jak się położę spać, jak i jutro wstanę. No, gdyby człowiek napisał, że no nie wiem, kiepska składnia, albo popracuj nad budową opowieści. To mówię, no dobrze, znaczy, że jest coś, co trzeba zrobić lepiej. Natomiast on wyraził opinię. Opinia może być subiektywna, ma do niej prawo. No, jakby cieszę się, że przeczytał. No. Szukam, drodzy Państwo, jakichś pytań, które mi umknęły albo których nie zauważyłem. Jeśli tak się stało, wybaczcie to proszę, ale pojawiło się bardzo dużo pozdrowień, bardzo ciepłych słów, które mimo wszystko wpadły w ramiona Janka Świtały i myślę, że jest mu z tego powodu bardzo miło. Zachęcam Państwa do tego, żebyście zaglądali do internetów. Instagram to jest taka przestrzeń, gdzie Janek 43 ten swój profil uskutecznia. Robi tam dużo fajnej roboty. Można tam wejść, można podlajkować, można coś udostępnić. Wiem, że są osoby, które trzymają kciuki za Janka bardzo mocno. I tym najbardziej dziękuję, bo to są ludzie, na których naprawdę nie raz, nie dwa i nie pięć naprawdę bardzo mocno można było liczyć. Bo jakby bycie medykiem aktywnym w sieci to nie są tylko, cukierkowe momenty. Bywa też trudno. No tak. No tak, skoro decydujecie się na to, żeby w pewnym momencie pozbawiać się swojej prywatności, bo w pewnym momencie tak jest. Facialis jest pokazywany, opinie, nawet telewackie, jeżeli tutaj ktoś tak zauważył, są przedstawiane przez was w sposób otwarty, no to jednak musicie się liczyć z konsekwencjami takimi, że dopadają was pewne czasami takie komentarze i myślę, że to jest okej, bo to jest naturalny proces też rozwoju waszego, tak? I kanału, i przekazu. Tak. No dobrze, drodzy Państwo, 22:06, jeżeli nie pojawiają się od Was kolejne pytania czy komentarze, które chcielibyście dedykować naszemu dzisiejszemu gościowi, to ja się niezmiernie cieszę, drogi kolego, że trzeci sezon NT Live zamykamy właśnie tematem związanym z Twoją książką, Polski Surf, NT Live. Mam nadzieję, że wielka przyjemność. Mam nadzieję, że naprawdę w sensie, bo tak jak mówiłem wcześniej wielokrotnie, to jest książka pisana dla niemedyków. Natomiast jeżeli jakiś medyk przeczytał tą książkę i chce się podzielić swoim zdaniem, ja naprawdę biorę wszystkie na klatę. Ja nie skoczę z mostu, dlatego że ktoś mi powie, że książka mu się nie podobała, albo że coś jest nie halo. Jakby bez konstruktywnej krytyki, no nic nie będzie zmieniać na lepsze. Natomiast jakby ja też zdaję sobie sprawę ze swoich ograniczeń. No przede wszystkim nie jestem literatem, nie jestem wieszczem. To, że amatorsko jeździ się na rowerze, nie robi z ciebie od razu zawodnika, który może wystartować w Tour de France. Natomiast żyjemy na tyle fajnych czasach, że każdy, kto ma coś do powiedzenia, może wydać książkę. I to była ta moja. Jest. Pojawiło się pytanie od pana Łukasza Derkacza, którego bardzo pozdrawiam. Bardzo regularnie pan Łukasz jest z nami. Bardzo. Będzie. I jest parę fajnych rzeczy do powiedzenia. Poczekaj, pytanie dla słuchaczy na Spotify. Pytanie od pana Łukasza. Pan Łukasz pyta, czy Janek kiedyś będzie pisał książki o pracy ZRM albo w ZRM? I odpowiedź. Tak, mam nadzieję. W sensie, jeżeli będą kolejne książki, to tak, bo też jakby w pogotowiu dzieją się fajne rzeczy, takie warte opisanie, też takie niespodziewane i tak, które nigdy by się nie zadziały na storze z racji chociażby tego, że ile tam osób pracuje. Natomiast tak, myślę, że jak nie pod swoim nazwiskiem, to może znów coś napiszemy, to nie z mojej karetki, jak nie z nimi, to myślę, że przestrzeń jest, tym bardziej teraz, gdzie jak to się mówi, gdzie jakby to zainteresowanie takimi wątkami medycznymi jest w społeczeństwie całkiem spore. To dobrze wróży, bo będziemy mogli coraz większą siłą się przebijać z tymi swoimi
treściami, które no, edukować powinny, jak żeśmy dzisiaj na ten temat rozmawiali. Pan Marcin Kuźnik, którego bardzo serdecznie witam, napisał: Janku, dzięki za wspólną pracę i rozmowę w Katowicach. Kłaniam się nisko, panie Marcinie. Dziękujemy bardzo. Pan Michał zadałem pytanko, czyli takie bardzo malutkie musiał to pytanko zadać. Chyba że zadał pan pytanie, na które już szukamy jego treści. Jest, panie Michale, bardzo proszę. Co myślicie, sądzicie o ratownikach KPP? Bardzo proszę. Pan przodem. Nie, tak całkiem serio. O ratownikach KPP nic nie sądzę, natomiast prywatnie uważam, że twór, jakim jest KPP, wymaga gruntownej reformy. Ma 20 lat i po 20 latach jest wyjątkowo nieaktualny i wymaga jakby redefinicji na nowo. Tak, o tym mówią tacy nasi wielcy koledzy i koleżanki, którzy prowadzą te kursy od wielu lat i widzą, jak wiele jest do zrobienia, panie Michale. Tak więc proponuję może jakąś akcję społeczną, zebrać 100 000 podpisów, żeby zmienić gruntownie program kształcenia w KPP, bo jeśli pan mnie pyta o moje zdanie, to ja uważam, że podobnie jak często mówi o tym Paweł Bednarenko z Ratownik na Wyspach, pomoc ratowników o innym zakresie kompetencji jest bezcenna, bo nie ma tylu paramedic critical care, nie ma takich innych paramedyków i innych takich tworów, aż tak dużo, żebyśmy zabezpieczali społeczeństwa potrzeby, więc jak najbardziej, tylko żeby poziom kształcenia umiejętności i weryfikowania wiedzy tych ratowników był na obecnym czasie dopuszczony do standardów. A tak jak Janek powiedział, ja podobnie uważam i moi koledzy i koleżanki, że wymaga gruntownej zmiany. Pan Łukasz dopisał jakość, jakość i jakość. Do tego wszystkiego, a nie jakość, jakość, jakość. Pan Czakmet dopisał, że zgadzamy się co do KPP. Dobrze, że środowisko nie jest podzielone w tej kwestii. Dobrze jest, że mówimy wprost o pewnych rzeczach, które są ogromnie, ogromnie ważne. Janku, ze swojej strony chciałem pozdrowić wszystkich raz jeszcze twoich odbiorców na Instagramie i pozdrowić szczególnie wszystkich studentów i studentki, którzy właśnie kończą sesję. Jutro czy w piątek, nie, jutro jest piątek. Tak. Ostatnie egzaminy w sesji letniej wydziałów lekarskich, pielęgniarskich, ratowniczych. Trzymam za Państwa kciuki, co niektóre osoby mają jutro bardzo trudne egzaminy i wiem, że tak jest. Kopniak w 4 litery na powodzenie i jestem przekonany, że zasilicie Państwo kolejne roczniki doskonałych studentów i studentki w swoich uczelniach medycznych, a w przyszłości będziecie jakościowo doskonale zajmować się naszymi pacjentami, czego sobie, Państwu i Jankowi życzę. Nam wszystkim, naszym przede wszystkim rodzinom, bo nasi koledzy jeżdżą z naszych rodzin. Widzę wybierane pytania, Boże Święty. Oj, pominąłem, widzę wybierane pytania. Panie Mariuszu, proszę napisać, jakie to było pytanie, bo jeżeli ja wybrałem jakieś pytanie, a pańskiego nie, to ja bardzo serdecznie przepraszam. No dobrze, to ja skorzystam z tej okazji. Jak pracuje się z nowymi ratownikami po studiach? Panie Mariuszu, już szukam. Janek, to musimy jeszcze dokończyć. Natomiast najfajniej jest, kiedy to są ludzie, którzy w tym miejscu robili praktyki. Nie? To wtedy jakby jest o wiele, wiele lepiej. Ale znów medyk zaraz po studiach to jest człowiek, który tak naprawdę dopiero zaczyna się uczyć. I oczywiście musimy rozgraniczyć dwie rzeczy. Jego charakter i cechy osobowości i jego kompetencje zawodowe. Jakby charakter, cechy charakteru to jest jakby, na to nie mamy wpływu. Natomiast jeżeli chce się uczyć i przyjdzie i powie, cześć, to mój pierwszy dyżur tu i tu, to jakby ja wiem, że jestem w cudzysłowie na tym dyżurze jestem sam. Muszę patrzeć mu na ręce, więc jest mnie 0,80%. Natomiast jeżeli to jest człowiek, który nie przyjdzie i nie powie, że jest zaraz po studiach, no to jest dramat, nie? To jest tak jakby tam, jakby tego medyka zamiast 2 było nawet nie to, że 1, tylko 1/3, bo niestety, ale szkoła przygotowuje do wielu rzeczy, tylko nie do tych, do których spotkamy się na 1., czy 2., czy 5., czy 10. dyżurze.
Natomiast jakby jeżeli człowiek przychodzi i gra w otwarte karty, to z takim studentem się spoko pracuje. To nie jest błąd przyjść i powiedzieć: cześć, mam dyplom od wczoraj, to jest mój pierwszy dyżur. Umiem to, albo nie umiem tego, ale umiem to. Albo słuchaj, robiłem to 3 razy, czy możesz patrzeć, jak ja robię? To jest najlepsze, co może być. Oczywiście nie na każdym dyżurze każdy z nas ma chęć i potrzebę edukacji, natomiast jeżeli ktoś gra z nami w otwarte karty, to jakby to jest to gra fair play. Jest super. Okay, super. Panie Mariuszu, pan Mariusz Domarecki jest dzisiaj z nami. Panie Mariuszu, projekt NT Live prowadzimy od 3 lat. Napisał pan przed chwilą komentarz, że wybieramy pewne pytania. Zabolało mnie to trochę, ale mam pewną świadomość, że mógł pan to tak odebrać. Biję się w pierś ratowniczą swą, że po prostu tego nie zarejestrowałem. Widzę pana dzisiaj pierwszy raz z nami, a może już wcześniej był pan z nami, więc nie chciałbym tutaj wchodzić głębiej w ten temat, ale zapewniam pana o obiektywności tego kanału, tego profilu. Wydaje mi się, że jak na tę chwilę nie spowodowałem większego uszczerbku na naszym ratowniczym honorze. Ale do rzeczy. Odnośnie intubacji, to u mnie w pogotowiu mamy możliwość doszkalania się na bloku operacyjnym. To był pański pierwszy komentarz, za którego bardzo serdecznie dziękuję. Kolejny komentarz napisał pan taki: oczywiście robimy to pod pełnym nadzorem anestezjologa i zapisujemy sobie w głowie, jakie leki podać przytomnej osobie przed intubacją. Doskonale. Cieszę się bardzo, że pan taki komentarz zawarł i to pytanie do tych 2 komentarzy. To moje pierwsze pytanie będzie takie: czy u was też macie możliwość chodzić na blok operacyjny w celu doskonalenia intubacji? Nie, bo pogotowie i szpital to są 2 różne firmy. Ja pracując na SOR-ze chciałem iść na OJOM się uczyć intubować, to dowiedziałem się: tak, nauczymy pana, po czym wyciągnęli mi Simmana, to potrafię, nie? Więc jakby to systemowo jest tak źle rozwiązane. Pan Marcin jeszcze dopisał taki komentarz. Teraz muszę bacznie uważać, żeby wszystkie komentarze i pytania tutaj zawierać, żeby wszystko było jak należy. Lege artis. Pan Marcin Kuźnik napisał: ja jako KPP też zgadzam się co do tematu właśnie kwestii kwalifikowanej pierwszej pomocy, że pytania egzaminacyjne są niezgodne z obecną wiedzą medyczną, merytoryczną, bym też tak już powiedział, i paroma innymi kwestiami. Tak więc, panie Marcinie, bardzo dziękuję za pański komentarz, bo on jest bardzo ważny, bo jeżeli sami ratownicy KPP, którzy przychodzą recertyfikację, już sami widzą, że coś jest nie halo, no to tu już jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Janku, zgodzisz się? Zgadzam się w 110%, natomiast trochę jeszcze, że wody w Wiślu płynie, zanim uda nam się to zmienić, ale zmienimy to. Doskonale. Kierowca medycyny jest dzisiaj też z nami. Dziękuję za spotkanie. Oczywiście nie udało mi się uczestniczyć w całości, więc do usłyszenia na Spotify. Tak, panie kierowco medycyny, jesteśmy na Spotify. Za chwilkę ten odcinek zostanie wrzucony. Dziękuję za to, że pomimo, że jest pan na dyżurze, a wiemy, że tak jest, udało się panu dzisiaj z nami spotkać. To jest bardzo miłe z pańskiej strony, że ten czas jednak poświęcił pan choćby w kilku minutach. Ostatni odcinek NT Live przed przerwą wakacyjną. Janku, życzę tobie dużo spokoju, dużo czasu na ten odpoczynek. W twoim życiu prywatnym niech tego czasu będzie dużo. Serdecznie pozdrów tych wszystkich, z którymi masz codziennie okazję się spotykać, ale najbardziej uśmiechaj się szerzej do pacjentów, do wszystkich tobie życzliwych osób. Od nas przesyłamy najcieplejsze pozdrowienia i podziękowania za twoją pracę. Zniknąłeś nam, mam nadzieję, że się za chwilkę pojawisz. Nie widać kamery, mój drogi. Coś się zepsuło, nie wiem, nie mogę jej przełączyć. Słychać mnie? Jak cię słychać, jak tak patrzysz, to cię słychać, jak tak patrzysz, to cię też słychać. No to spróbuj to naprawić, a jeżeli już nam się nie uda naprawić... Czyli tak muszę kończyć powoli. Halo, muszę kończyć, więc będę się żegnał ze wszystkimi. Tak, 22:17. Też nie chcielibyśmy zabierać czasu. Dobrze. Do usłyszenia, bardzo miło było z wami spędzić czas, także pozdrawiam serdecznie i gdzieś tam do zobaczenia, jak nie w internecie, to na żywo. Na razicho. Dokładnie tak. Drodzy Państwo, to był 92 odcinek, już się mylę w tych wszystkich naszych statystykach, które dla Państwa realizujemy, prowadzimy. Bardzo jest mi miło, że te 3 lata, które spędziliście z nami, tak nam bardzo ciekawie, bardzo miło upłynęły.
Zapraszam Państwa do tego, żebyście odpoczęli, zapraszam Was do tego, żebyście korzystali z wakacji, z tych pięknych miejsc, które odwiedzacie. Odezwijcie się do nas na naszą skrzynkę na WhatsAppie, na Messengerze, odzywajcie się w komentarzach pod naszymi postami, które z pewnością będą wpadać do Państwa. Było mi niezmiernie miło spotkać się z Państwem dzisiaj, z Jankiem, czytać te komentarze, czytać te pytania i jak już wspomniałem, słyszymy się i widzimy się już po przerwie wakacyjnej. Pierwsze nasze spotkanie, jeżeli dobrze pamiętam, będzie już 5 września i nie pozostało mi nic więcej jak pomachać do Państwa, podziękować za dzisiejsze spotkanie i życzyć Państwu bezpiecznych i fantastycznych wakacji. Jacek Borowiak, NT Live. Do zobaczenia i do usłyszenia już w 4. sezonie NT Live.